sposób odczuwania, który polega na tym, że ja czuję emocje innych osób dookoła siebie o wiele lepiej, ja zawsze płaczę pierwsza. Mhm. Ja naprawdę dziękuję za to, że my nie mamy w tej chwili dostępu do normalnej telewizji już od 5 lat, bo ja płakałam na połowie reklam. Potrafiłam się rozpłakać na reklamie. No jest kilka takich, które Okej. jest specjalnie zrobionych w taki sposób, żeby wzruszać. Tak, na przykład te reklamy Allegro, Boże Narodzenie. To chciałem właśnie powiedzieć. Jak chcę się rozpłakać, bo potrzebuję, to spuszczam sobie reklamę Allegro i zawsze ryczę. Jeżeli wychodzę do męskiego grona, słowa empatia używam zawsze na końcu zdania. Najpierw powiem o skuteczności, dowożeniu, efektach, a dopiero na końcu, a przy okazji będzie empatycznie. Tak zupełnie przypadkiem. Zupełnie poza wszystkim, Poza tak? wszystkim. Tak, jak będziecie chcieli, to będzie również empatia. Okej. Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść Cię nie zmieni, a nawet jeśli, nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Drodzy goście, słuchacze, oglądający, chciałbym zaprosić Was bardzo serdecznie w podróż, w którą udam się dzisiaj z naszym gościem. Liczę, że ta podróż spodoba Ci się tak bardzo jak mi. Mój dzisiejszy gość to kobieta, która była mocno związana z rynkiem finansowym i mówimy o twardej bankowości, w której zarządzała dużymi budżetami. Współpracowała między innymi, ale nie tylko, z funduszami private equity między 1998 a 2007 rokiem, czyli wtedy, kiedy ta scena w Polsce dopiero się zaczynała. Wiem, że miała typowo męskie otoczenie, więc żarty, których publicznie nikt nie odważyłby się powiedzieć, były u niej na porządku dziennym. Z tego środowiska przeszła w rynek transformacji, pracy nad sobą, zrozumienia, po co żyjemy, jak robić skutecznie biznes w zgodzie ze sobą, i tego dziś uczy innych. Jeśli spotkałeś się ze ścianą, masz mały, średni, duży biznes, ale nie potrafisz przejść piętro wyżej po schodach, to ona pokaże ci, jak wezwać windę, która cię tam zawiezie, a może nawet przy okazji przejedziesz od razu kilka pięter. Panie i panowie, przed wami świetny słuchacz, dający przestrzeń na myślenie twoich myśli, empatka, czyli ktoś, kto nie tylko wie, co czujesz, ale i czuje to razem z tobą, oraz poszukiwacz skutecznych strategii w kwestii zrozumienia siebie i ludzi. Przedstawiam wam mojego gościa, Joanna Asia Andryszczak-Lewandowska. I jeszcze chciałoby się powiedzieć pierwsza. Cześć, Asiu. Cześć, Szymon. Zapraszam cię do rozmowy. Cześć, Szymon. Dziękuję za kolejny list pochwalny. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Siła Słuchania. Aka Lewandowska Coach. Aka Joanna Andryszczak-Lewandowska. Aka to wszystko, co powiedział Szymon. Starałem się ciebie przedstawić, nie wiem, czy mi się udało. Wiesz co, to jest taki, kurczę, trudny moment w życiu człowieka, jak słyszy na swój temat rzeczy, które o nim wiedzą, widzą, myślą inni, i to jest bardzo trudne, żeby umieć to do siebie zaabsorbować, pogodzić się z tym, przyjąć to. Wiesz, to jest tak, jak gdybyś przychodził do mnie z prezentem, taki, wiesz, Kohinoor mi przynosisz, ten Kohinoor ma moją twarz naklejoną i mówi: masz, Asiu, proszę, to ty. I ja w tym momencie, ale co? Niewiele osób umie przyjmować takie diamenty i prezenty z takim otwartym sercem, takim, wiesz, pod tytułem, tak, nie zawierając w tym ani grama narcyzmu, egoizmu i takich tych i wszystkich innych izmów, które są też jakimiś tam konstruktami umysłowymi, które nas ograniczają w pojmowaniu rzeczywistości. Więc ja, słysząc twój list pochwalny na swój temat, staram się z niego wybrać to, z czym ja się bardzo głęboko zgadzam. Niestety nie ma tam wielu rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Z którymi się nie zgadzasz? Nie zgadzam. Okay. Z wieloma się zgadzam, bo rzeczywiście opisałeś moją historię w 6 zdaniach w bardzo doskonale precyzyjny sposób. Bardzo dziękuję za to. No tak, starałem się. W sensie fajną rzecz powiedziałaś, bo jakby rozpakowywanie tego, co ludzie mówią, no to rzeczywiście wiem, że Simon Sinek używa takich właśnie stwierdzeń, że jak ktoś komuś właśnie daje komplement, to rzeczywiście potraktujmy to jak prezent. Potrafmy
powiedzieć dziękuję, a nie mówmy nie, to na pewno nie ja i tak dalej, tak? Dajmy się cieszyć ludziom właśnie z tego, co nam sprezentowali, bo to rzeczywiście może być przyjemne, jeżeli dobrze się to przyjmie. I tak, no to jest fajne, to jest bardzo fajne. Dobra, powiedz mi, Asiu, czym ty się zajmujesz? Ja wiem, że my będziemy wracać do tego tematu prawdopodobnie w tej rozmowie bardzo często, ale chciałbym, żebyś opisała to w bardzo krótkich słowach. No, ja próbowałem to przedstawić najbardziej precyzyjnie, jak umiem i wiem, że no, nie zawsze da się to precyzyjnie ująć. No, jak ty mówisz ludziom, czym się zajmujesz? Uczę ludzi słuchać siebie i słuchać siebie nawzajem. To jest w skrócie moja misja życiowa, którą się zajmuję. Robię to jako mentor, robię to jako coach, robię to jako empata, czyli osoba, która wspiera ludzi w tym, żeby umieli się lepiej kontaktować ze swoimi emocjami i uczuciami. I no, tutaj większej filozofii nie ma. No, znaczy, jeśli ktoś umie dobrze słuchać i słuchać siebie i jeszcze czasami odpowiedzieć coś człowiekowi, którego słyszy, to jest w pełni opis tego, co ja robię w życiu. Tak od technicznej strony, tak z punktu widzenia tego, co ja robię. Natomiast to, w jaki sposób to się objawia w moim życiu, w życiu ludzi, którzy do mnie przychodzą na sesję, no to tutaj już to nie jest takie proste. To jak jest duży wiesz, to już jest duży tak. temat. To już jest duży temat. Dobra, fajnie, że weszliśmy jakby bardzo po powierzchni, w sensie fajnie technicznie, tak? No rzeczywiście technicznie to tak, można by to pewnie sprowadzić do umiejętności słuchania, której prawdopodobnie mało kto ją posiada w ogóle. Bez przesady, parę osób umie słuchać. Tak, no i ja często myślę, że umiem słuchać, później łapię się, że w prywatnym życiu wcale nie umiem, tak, a w zawodowym całkiem nieźle mi to idzie. I w takim razie, czy jesteśmy w stanie przejść do samego początku, bo to, co robisz, na pewno na to wpłynęła twoja przeszłość. Od twojego, no nie chcę powiedzieć, że wszystko, co teraz robisz, zostało uwarunkowane niejako czy przez twoje dzieciństwo, dalszą drogę zawodową i tak dalej, ale jakbyś miała opowiedzieć swoją historię, bo ja wiem trochę o tobie, tak? Znamy się nie od dziś, z tym, że fajnie by było, jakbyś to uporządkowała i powiedziała jakąś taką swoją historię, tak? Jak doszłaś do tego miejsca, w którym jesteś w tym momencie, bo nie jest to typowa ścieżka, moim zdaniem. Jak sobie kiedyś tak myślałam o tym, co mnie sprowadziło w to miejsce, w które mnie to sprowadziło, to pomijając wszelkie doświadczenia, jakie miałam wcześniej w moim życiu, to pierwszym takim momentem, który mnie kieruje bardziej w tę stronę, w którą jestem w tej chwili, to był moment, w którym miałam podjąć decyzję o tym, na jakie studia chcę iść po zakończeniu liceum i po zdaniu matury. Ja jestem łodzianką z pochodzenia, skończyłam 4. liceum ogólnokształcące. Bardzo gorąco pozdrawiam panią profesor Feldę, moją ukochaną wychowawczynię, obecnie dyrektorkę tej szkoły. I jak ja się dowiedziałam, że na psychologię, o której marzyłam, jest 26 osób na jedno miejsce i wiedziałam, jakie ja mam oceny, wiedziałam, nie ma szans. W ogóle zapomnij, nigdy w życiu nie będziesz psychologiem. No więc poszłam na zarządzanie i marketing. Bo to był tak, nowy normalny wybór. Tak. Normalny wybór. Z psychologii. Z psychologii. To był kierunek, który był wtedy bardzo nowym kierunkiem. To były czasy, kiedy to wszystko się dopiero zaczynało. Wszyscy zachwystywali się Kotlerem. Ja pamiętam, że książka Marketing Kotlera kosztowała tyle, że zrzucaliśmy się na nią w trójkę, bo też przeczytanie jej całej naraz nie było w ogóle możliwe, więc cyrklowaliśmy ją między sobą. A była tak gruba, że Ksero też kosztowało pewnie. Ksero kosztowało tyle samo, jeśli nie więcej niż książka, więc chyba bardziej opłacało się kupić książkę. Ale na tym zarządzaniu i marketingu też po 3. roku przyszedł taki moment, kiedy trzeba było wybrać specjalizację. No i była specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi, która być może wyglądała z punktu widzenia tego, że kiedyś chciałam wcześniej wybrać psychologię, całkiem ciekawie dla mnie. Ale nie wybrałam jej z jednego powodu.
bo na niej były tylko 2 godziny zajęć w tygodniu. Okej. No i ja już wtedy miałam mocne parcie do przodu i stwierdziłam, że Za wolno. jak ja mam tutaj studiować na czymś, co zajmie mi 2 godziny w tygodniu, to w ogóle o czym są te studia? Więc wybrałam specjalizację, która się nazywała zarządzanie spółkami kapitałowymi i to było w ogóle fantastyczne, dlatego że to był pierwszy raz, kiedy była tworzona taka specjalizacja. Nikt nie wiedział, jak ona ma być utworzona i na wszelki wypadek do programu tej specjalizacji Rada Programowa wrzuciła wszystko, co mogła wrzucić. W związku z tym ja miałam zajęcia od 8 rano do 20. Cały poniedziałek. No tak, z 2 godzin. Z 2 godzin wylądowałam w 12 z 20-minutową przerwą na obiad w środku dnia. I to było tak ciurem. Pamiętam, że mieliśmy wtedy w ogóle zajęcia z praktykami, z ludźmi, którzy prowadzili pierwsze domy maklerskie w kraju. To było zachłystywanie się tymi giełdami, tymi opcjami. W ogóle wow, wielki rynek. I na tej specjalizacji było o tyle fajnie, że właściwie spróbowałam wszystkiego, co później przydało mi się w moim zawodowym życiu, bo ja 15 czerwca zaczęłam pracę, a 15 lipca obroniłam pracę magisterską. I właściwie natychmiast po skończeniu studiów weszłam w taką pracę zawodową, która była już na rynku finansowym. No bo pracowałam w instytucji bankowej zarządzającej funduszami. Na rynku, na którym nie było jeszcze funduszy i ustawy o funduszach inwestycyjnych. To były w ogóle początki absolutne. I zatrudniłam się tam na staż, nie na staż, jak to się nazywało? Praca tymczasowa. Praca tymczasowa na zastępstwo za sekretarkę, bo sekretarka im się zwolniła, nie wiedzieli, kogo chcą zatrudnić, czy mają kogoś nowego, czy nie. No i na 2 tygodnie tam potrzebowali, żeby ktoś przyszedł do nich. Ja wcześniej w tym serwisie różne rzeczy robiłam. Ta była kolejną. Mówię, okej, pójdę. No i po tych 2 tygodniach się okazało, że no to pani Asiu z nami zostanie. Ja mówię, no dobrze, no to z wami zostanę. I zostałam. Okej, czyli to nie było takie skomplikowane, dostać się do takich struktur bankowych i do świata finansjery, tak, zarządzającego funduszami. Po prostu zostałaś, tak? Po prostu zostałam, natomiast... No ale musiałaś być w jakiś sposób dobra, tak, dla nich, żeby zostać. Byłam rzeczywiście, znaczy tak, tutaj duże pozdrowienia dla kolegi Piotra, który był wtedy moim przełożonym częściowo, a teraz jest moim dobrym kumplem, bo Piotrek się ze mnie śmieje, że jeżeli byłby kiedyś wzorzec w Sèvres, jak powinna wyglądać, działać, zachowywać się i funkcjonować taka sekretarka, która jest naprawdę człowiekiem, na którym można polegać, to ja bym tam stała. Bo ja od tego zaczynałam. Zaczynałam od bycia sekretarką. Przez pierwsze 1,5 roku pracowałam na tym stanowisku. Ja się tam doskonale bawiłam, bo poza przekładaniem papierów, obrabianiem korespondencji dokumentów, okazywało się, że na przykład trzeba napisać stronę internetową. No to usiadłam, nauczyłam się HTML-a i napisałam stronę internetową. Naprawdę? Tak. Okej. Ówczesny informatyk nasz przeganiał mnie z pokoju, zamykał po prostu przede mną drzwi, żebym nie zawracała mu głowy, bo to powinien być takie obrotowe, bo ja co chwila wchodziłam, pytałam, słuchaj, a co to znaczy ta komenda? A dlaczego dlaczego mi się tak nie robi? Wtedy nie było tylu treści w internecie, które pomagały się uczyć. Tak? To były początki, absolutne początki. Więc to było absolutnie fascynujące. Ja się na tym stanowisku nauczyłam wszystkiego, co mi potem było potrzebne do pracy takiej zwykłej, operacyjnej na co dzień, co mi ułatwiało bardzo życie. Notabene pierwsze zadanie, jakie dostałam jako sekretarka do wykonania, mój pierwszy dzień pracy. To jest po prostu historia, jak stąd do Finlandii, bo wysyłałam faks z umową inwestycyjną nabycia spółki. 75 stron umowy inwestycyjnej nabycia spółki pod 2 adresy. Jeden w Finlandii, drugi w Wielkiej Brytanii. Ponieważ to były czasy, w których zrywało połączenia, to co jakiś czas trzeba było na nowo wybierać numer. Ja wtedy nie znałam funkcji redial, więc ten numer wpisywałam za każdym razem z palca.
I kilkakrotnie się jeszcze pomyliłam, więc ja naprawdę spędziłam pierwszy dzień pracy na wysyłaniu tych 75 stron faksu w 2 miejsca. Ale ktoś był po drugiej stronie i mówił ci, już przeszło 5 czy 10 stron, czy Ja nie pamiętam, jak czy- to czy było, na ale czuja? chyba dostawałam taki raport z maszyny, Okej. która wyświetlała, że tyle przeszło i po prostu dosyłałam następne. Teraz nie ma już faksów. I jeszcze istnieją. No. Czasem słyszę, jak mnie przyłączy na faks, jak gdzieś dzwonię. Jak ktoś jest młodszy, to może sobie iść do Muzeum Techniki i obejrzeć takie cuda. Tak. Więc tak to wyglądało. I tak naprawdę później to już była dosyć szybka akcja, bo najpierw 1,5 roku czy 2 lata jako analityk, potem 2 lata jako menadżer inwestycyjny, później zmiana firmy, ale de facto trochę wśród tych samych ludzi, no bo to był czas przemian i transformacji, gdzie ja pracując właściwie z tymi samymi ludźmi 4-krotnie zmieniałam firmę na przykład. Okej. To może być dziwne, Mhm. tak? Że ja mam kilka wpisów w CV, ale teoretycznie, jeżeli miałabym powiedzieć, kto był moim szefem przez ten czas, to był cały czas jeden i ten sam człowiek. I stąd się wzięły później towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne. I no, tak wyglądała ścieżka. Więc w takim układzie, skoro rozwijałaś się w świecie finansów, tak, w bankowości, co tak naprawdę cię skłoniło, żeby zrobić jakiś pivot, żeby zrobić jakiś skręt? Nie wiem, co, męczyłaś się w tej pracy, ta praca nie była dla ciebie, nie wiem, czy szukałaś czegoś nowego, no, jaki trigger to spowodował? To Bo było, chyba ci było tam dobrze, tak? było mi dobrze, ale miałam niedosyt. Okej. Dwie rzeczy, które wydarzyły się, które miały bardzo mocny wpływ na to, co robię w tej chwili. W 2009 i 2010 roku w firmie, w której wtedy pracowałam, powstała potrzeba, ponieważ firma rozrosła się do skali 50 osób, 4 spółki w grupie kapitałowej, dosyć duży kawałek. Powstał pomysł na to, żeby poprawić sposób zarządzania zespołem. No i w ramach szukania tego, jak to lepiej zarządzać tym zespołem, pierwszy raz poszliśmy na szkolenie z czegoś, co się nazywało neurolingwistyczne programowanie, NLP, i to była pierwsza rzecz, której dotknęłam, żeby w ogóle dowiedzieć się, że coś tam można w jakiś sposób motywować ludzi, na przykład mówiąc do nich w określony sposób. Drugim takim zdarzeniem, które było, to było zrobienie przeze mnie szkolenia z czegoś, co się nazywa przywództwo sytuacyjne. I to było coś, co mi absolutnie otworzyło oczy na to, że można w ogóle patrzeć na ludzi i rozmawiać z ludźmi i zarządzać ludźmi inaczej niż to, co było na rynku wtedy. To szkolenie z przywództwa sytuacyjnego zbiegło się z momentem, kiedy mieliśmy jako grupa kapitałowa współpracować z bardzo dużym bankiem z Nowego Jorku. Nie mogę wymienić jego nazwy, ale podlegaliśmy czemuś, co się nazywało due diligence. No i reprezentanci tej firmy przyjechali do nas, żeby obejrzeć. My oczywiście przez tydzień wcześniej malowaliśmy trawę przed budynkiem na zielono, robiliśmy porządki w szufladach. Ja byłam wtedy już członkiem zarządu, byłam strasznym człowiekiem, dlatego że kazałam wszystkim zrobić porządki wszędzie. Ja miałam taki poziom stresu związany z tym, że oni będą zaglądali w każdą najmniejszą dziurkę i szparę, że zrobiłam porządki niesamowite. Przez ten tydzień byłam chyba najbardziej nieznośnym człowiekiem w swojej najbardziej nieznośnej wersji, jaką można mnie znać. I jak przyjechał ten bardzo uprzejmy pan ze Stanów Zjednoczonych, zobaczył naszą książkę procedur, obejrzał biuro, ale tak omiódł mnie tylko wzrokiem, broń Boże, nie zajrzał nawet do jednej szuflady. To popatrzył mi głęboko w oczy i zapytał tak: dobrze, to powiedz mi, jak zarządzasz ludźmi? Ja się tak spojrzałam na niego, mówi: bo to ludzie zarządzają pieniędzmi. Pokaż mi, jak zarządzasz ludźmi. I w tym momencie mnie szczęka wylądowała na ziemi, bo okazało się, że ja miałam kompletnie inny sposób myślenia o tym, w jaki sposób zarządza się pieniędzmi.
to wszystko, ten świat, w którym ja wtedy żyłam, to był świat, że to są procedury, że to są systemy, że to są banki, że to są umowy, że to wszystko, że ludzie to oprogramowują, zajmują się tym, organizują to, ale że tak naprawdę to jest jakiś system, w którym człowiek jest dodatkiem, a nie twórcą i kreatorem. Mhm. A okazało się odwrotnie? Okazało się odwrotnie. I to był taki strzał z boku, który jak dostałam, od tego momentu zaczęłam patrzeć na wszystko zupełnie inaczej. Wysłałam wtedy mieliśmy 7-osobowy zarząd, wysłałam wszystkich swoich 6 kolegów z zarządu na to samo szkolenie z przywództwa sytuacyjnego. I rzeczywiście stwierdzili, że no to może mieć sens, żeby w ten sposób zacząć tą firmą dalej zarządzać. Nie miałam okazji doświadczyć tego, czy to się dalej wdrażało, czy nie, dlatego że już pół roku później pracowałam w innej firmie. Okej, a czy pamiętasz, co wtedy w tym konkretnym momencie odpowiedziałaś a propos tego, jak zarządzasz ludźmi? Mnie tak wcięło, że ja po prostu... Ja za nie mówiłam. Ja absolutnie temu człowiekowi nie byłam w stanie nic odpowiedzieć. Bo my wszyscy zarządzaliśmy ludźmi, zarządzaliśmy sobą, relacjami ze sobą bardzo intuicyjnie. Znaczy ja wiem, że ja intuicyjnie umiem zarządzać relacjami z ludźmi. Że ja łatwo wchodzę w relacje, że ja te relacje utrzymuję zawsze w oparciu o to, co mamy wspólnego, co jest między nami takiego, co buduje most. Więc na pytanie zadane, jak ty zarządzasz ludźmi, to ja nie byłam w stanie wprost odpowiedzieć, wiesz, ja buduję mosty między wszystkimi, z którymi spotykam. To jeszcze wtedy nie miałam tego uświadomionego, że to tak robię. Tak? Być może to była wtedy prawidłowa odpowiedź, ale ja jej wtedy nie potrafiłam. Wiem, co by powiedział Radek Drzewiecki, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Prowadzi podcast, którego nałogowo słucham. On by powiedział, że no tak, większość ludzi, wiecie, jak odpowiada na pytanie, jak zarządzasz ludźmi, no jak to, jak normalnie. Tak? I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówisz, że rzeczywiście tak to wygląda. Większość ludzi nie ma pojęcia o tym tak naprawdę, jak zarządzać. No po prostu robią to intuicyjnie. Jesteś tak jak niesprawiedliwy, mówisz. oni mają pojęcie, oni nie mają świadomości. No, możliwe, że tak jest. No. Fajnie. Okej. Skoro... Poczekaj, bo to był pierwszy, że tak powiem, sygnał, że coś idzie w kierunku zmiany. A drugi sygnał, który był o tym, że idzie w kierunku zmiany, to był sygnał, który odebrałam jakieś 3 lata później. Ja robiłam dużo fajnych rzeczy na rynku funduszy inwestycyjnych. Nie wchodząc w szczegóły, tworzyłam fajne produkty, rozmawiałam z fajnymi inwestorami. Coś zawsze ciekawego, nowego, nowatorskiego się działo. Właściwie to, czym się zajmowałam, to były alternatywne inwestycje na ten czas, kiedy to było. A możesz coś więcej powiedzieć? W sensie, rozumiem, że nie możesz mówić pewnych rzeczy, ale W szczegółach nie, no, ale wiesz, no, w sensie... alternatywną inwestycją na ten czas były inwestycje poprzez fundusze inwestycyjne w nieruchomości, w złe długi, czyli portfele wierzytelnościowe. Był znany fundusz, który zainwestował w grunty rolne. To była alternatywa wtedy dla tego, co było większością rynku, czyli akcjami, obligacjami, papierami wartościowymi. No okej, bo każdy inwestował w giełdę. Albo w obligacje. A te rzeczy, które ja robiłam, były z tego kawałka niegiełdowego. Zresztą, no dobrze, bez dygresji, bo to będzie trwało za długo. Nie krępuj się. I to, co się okazało po tych 3 latach dla mnie, to, że ten rynek inwestycji tych alternatywnych wiedziałam, że się zmieni. Znaczy, ja będąc na tym rynku, rozmawiając z różnymi ludźmi, będąc już na takiej pozycji, że naprawdę dużo rozmawialiśmy o tym, jak w ogóle cały rynek wygląda, ja sama wewnętrznie doszłam do wniosku i nie chwaliłam się tym defetystycznym poglądem, że to nie będzie długo wyglądało tak, jak wygląda. Do tej pory, kiedy to wyglądało, kiedy to było wtedy, to był 2015, 16, 17 rok. Wtedy ten rynek był bardzo mocno nadmuchany i oczywiście
pojawiali się ludzie, którzy mówili, że to zaraz wszystko gruchnie, ale jakoś to nie chciało gruchnąć. Potem znowu było kolejne odbicie, znowu coś gruchnie i jakoś to wszystko się udawało. Szło do przodu, szło fajnie. Wszyscy na tym zarabiali. Ale mnie coś tam już z tyłu ćmiło. No i wtedy poszłam do szkoły trenerów i to był moment, który zaczął tak naprawdę budowanie przeze mnie nowej kompetencji, budowanie przeze mnie nowego kawałka wiedzy. Od 2014 roku ja się permanentnie uczę. Nie przestałam uczestniczyć w stałym uczeniu siebie i tutaj wrócę do mojego pierwszego marzenia o studiowaniu psychologii. Ja się bardzo cieszę, że nie podjęłam wyzwania i wtedy na tą psychologię się nie dostałam, dlatego że psychologia przez te 20 lat, kiedy nie byłam psychologiem, zrobiła taki pivot i zmieniła się tak bardzo, jeśli chodzi o badania, o neurobiologię i poznanie tego, w jaki sposób my funkcjonujemy. Psychologia i neurobiologia, która jest moim konikiem, zmienia się w tej chwili tak bardzo z dnia na dzień, że ja wiem teraz, że ja muszę non-stop dorabiać wiedzę, douczać się, nie mogę nawet na moment wypaść z obiegu, żeby być cały czas na świeżo. A jakbym była takim psychologiem z 20-letnim doświadczeniem, który jest już zmęczony swoją pracą i ma jakieś wypalenie zawodowe i szuka nowej ścieżki w życiu, nie wiem, czy bym zrobiła taki sam pivot, jak zrobiłam tu. Więc ja trochę się cieszę z tego, że ta psychologia wtedy nie wyszła. Mam teraz o wiele wyższy poziom zaangażowania do tego, żeby nadrabiać, uczyć się, być cały czas in the loop, jak to mówi się ładnie po angielsku. No tak, i masz jeszcze insight z z praktyki, tak? Rzeczywistego zarządzania ludźmi, z kontaktu z ludźmi i rzeczywiście z zupełnie innym rynkiem, zupełnie inną branżą, więc jakby te dwie rzeczy raczej się sumują, tak? One się sumują o tyle też, że ja przez pierwsze 3 lata szkoły się permanentnie uczyłam na moim otoczeniu. I zarówno klienci, jak i współpracownicy byli tymi, na których testowałam nowe rozwiązania, nowe sposoby komunikowania się, badanie tego, w jaki sposób się lepiej z nimi dogadywać. Po tych 3 latach to tylko poszło głębiej i dalej. To znaczy, dla mnie to jest pewien poziom jedności, który my. To jest jakiś poziom jedności i spójności, że nie da się robić jednego w oderwaniu od drugiego. Nie da się uczyć o relacjach z drugim człowiekiem, komunikowaniu się z drugim człowiekiem, tylko z książki. Mhm. Że to się dzieje w tym, co jest na co dzień. I tak naprawdę mam taki swój mały mikroprogram rozwojowy, który uruchamiam zawsze w październiku. On się nazywa Moje Nieskończone Ja. Jego teza jest jedna. My się nie kończymy przez całe życie. Znaczy my się całe życie rozwijamy i przez całe życie stajemy się swoją kolejną wersją siebie. Iteracją, tak? Iteracją. Nasze ulubione wspólne słowo, którego Tak. mnie nauczyłeś 2 miesiące temu. Tak, i iterowanie, tak, to jest jedna z ulubionych. Szymon Iteracja Dąbrowski. Okej, nie patrzyłem na to aż w ten sposób, że. Ale tak, mam coś. Tak, mam rzeczywiście coś takiego. Myślę o tym, że da się przeżyć w życiu wiele żyć, tak? I że to nie jest tak, że to następne życie zawsze czerpie z tych poprzednich jakieś doświadczenia, ale może być totalnie oderwane, tak? Od rzeczywiście swojego poprzedniego ja. Znaczy, wiesz co, jest taka książka Stuletnie życie. Nie wiem, czy ci o niej mówiłam. To nie jest książka o tym, jak żyć w zdrowiu przez 100 lat, mając dobrą dietę i żyjąc w słonecznym jakimś miejscu. Tylko to jest książka o tym, w jaki sposób zmieni się nasze życie w związku z tym, że kiedyś naprawdę będziemy żyli 100 lat. I przechodzenie na emeryturę w wieku lat 65, mając ilość lat do przeżycia 100, będzie oznaczało, że my przez te pierwsze 65 lat, a nawet przez drugie 45 lat musimy zarobić na to, żeby przez trzecie 40 lat robić No tak, właśnie emeryturę. miałem zapytać o to, co na to rynek. Teoria sobie, ale to może się nie udać. Ta książka zawiera właśnie pewne dywagacje na temat tego,
jak to będzie wyglądało. I o ile moi rodzice byli pokoleniem, które nie zmieniało pracy, ja Mhm. jestem pokoleniem, które zmieniło pracę, które zmieniło sposób życia. O tyle pokolenie mojej córki to będzie pokolenie, które będzie zmieniało zawód 4-5 razy w życiu. Nawet mówi się teraz, że będą jednocześnie pracować w 5 miejscach, więc jakby ta zmiana będzie stała. Tak, to bardziej, to o czym piszą autorzy książki, bardziej mówi o tym, że naturalnym będzie absolutna zmiana kompetencji i wiedzy, czyli uczenie się czegoś od początku. Mhm. Bo zakładając, że pracujesz na 5 stanowiskach u 5 ludzi naraz, jest takie założenie, że wykonujesz jesteś project managerem na 5 projektach, tak? Mhm. Natomiast chodzi o to, żeby z project managera stać się kimś innym, na przykład stylistką. To oznacza, że porzucasz project managerstwo na chwilę, uczysz się nowego zawodu, wchodzisz w nowy zawód, po czym po 6 latach stwierdzasz, że jednak nie będziesz stylistką i wchodzisz w W kolejny następne zawód. buty. Mhm. Dlatego jedną z najbardziej potrzebnych kompetencji dla młodych ludzi jest elastyczność i zmienność i akceptowanie zmiany w życiu jako stałego procesu rozwoju. Umiejętność iteracji. Umiejętność iteracji. Szymon, tak. Twoje słowa są przyszłością. Okej. Oby nie wszystkie. To ty wybierasz słowa, które mówisz. No tak, ale nie wybieram tych, co myślę, a przeważnie mówię to, co myślę, więc Słuchaj, zawsze możesz popracować nad tym, co myślisz. tak, to wiemy, że To wiemy, że to da się. działa. Dobrze, Asiu, to świetna zmiana, czyli tak na dobrą sprawę podsumowując, przewidziałaś kryzys i stwierdziłaś, okej, mnie tam nie będzie, zmieniam kompetencje, poza tym jara mnie to, żeby skręcić w tą ścieżkę i zrozumieć człowieka, tak? Okej? Tak. Dobra. Fajnie i to może być też podpowiedź dla ludzi, żeby się tego nie bać? Bać się czy nie bać? Jest takie stwierdzenie, uważaj o co prosisz. Mhm. I ja pamiętam jeszcze jedną scenę z mojego życia. I to już jest taka naprawdę bardzo intymna scena, którą się teraz podzielę. W ramach jednego ze spotkań pod tytułem Budowanie misji, wizji i strategii firmy wymyśliliśmy, że pojedziemy sobie całym zarządem na lodowiec na narty. Garmisch-Partenkirchen. Przepiękna miejscówka. Jak pojechaliśmy na te narty, to był narzec. Oczywiście na nartach jeździliśmy tylko przez kilka godzin, no bo resztę czasu spędzaliśmy na opracowywaniu misji, wizji i strategii firmy. Myślałem, że na imprezie po prostu. Opracowywaliśmy misję, wizję i strategię firmy. Przy stole. No przecież, że nie w piaskownicy. W każdym razie wtedy pamiętam, wjechałam. Ja byłam wtedy pierwszy raz w życiu na lodowcu. Ale poczekaj, jeszcze wróćmy do tego, której firmy opracowaliście misję, wizję, tej, w której... Tej, w której wtedy pracowałam. Okej. Byłam członkiem zarządu. Ale nie było jej w ogóle? Czy była jakaś miałka? Nie, ta wizja i strategia była, natomiast to była firma, która była bardzo mocno w rozwoju. My wtedy już wyrastaliśmy na lidera rynkowego. Chodziło bardziej o po pierwsze utrzymanie pozycji lidera rynkowego, po drugie, ponieważ to był bardzo silny moment ekspansji, to było zaraz po kryzysie 2008 roku, to był jeszcze czas, w którym my się zastanawialiśmy, co jeszcze inaczej możemy dalej, szerzej, bardziej. Okay. Czyli była potrzeba zmian, tak? To nawet nie chodzi o potrzebę zmiany, tylko co można zrobić więcej, żeby firma bardziej urosła. Okay. Firma wchodziła na New Connect, więc no to tym bardziej trzeba było zbudować coś takiego, co będzie to się dobrym PR-em, żeby wejść na giełdę, żeby zawyżyć wycenę. Tak, żeby było fajnie. I pamiętam, że wtedy byłam pierwszy raz w życiu na lodowcu, ever w życiu. Ever. To w ogóle był chyba mój drugi czy trzeci raz w życiu, kiedy jeździłam na nartach, więc byłam zesrana. Okrutnie mówię, Boże, 3000 metrów, ja tam spadnę na pewno w przepaść. Oczywiście okazało się, że ten lodowiec jest taki fajny, że tam jest... Że nie ma tej przepaści. Nie ma żadnej przepaści. Dolina w lodowcu i niebieska trasa, więc było w ogóle absolutnie jedno z najbezpieczniejszych miejsc do jeżdżenia na nartach. Ale pamiętam wtedy, pojechaliśmy w czasie, w którym nie wybraliśmy pogody. No bo pogoda
Pogoda się nie wybiera. I to były Podobne. podobne. To były dni, w której naprawdę było gównianie. Śnieżyca, e, zero warunków atmosferycznych, żeby podziwiać widoki. I złapaliśmy okno pogodowe. Na 1,5 godziny wiedzieliśmy, że pogoda się poprawi. No więc co, jedziemy na górę. Pojechaliśmy na tą górę i stanęłam tam na tym lodowcu, na tych 3000 metrów. Spojrzałam na te chmury rozstępujące się i wtedy coś mi tak przeszło przez głowę. Ale wiesz, tak nie wiem nawet skąd mi się ta myśl pojawiła i to było takie, chciałabym myśleć świadomie. Przepraszam, chciałabym żyć świadomie. Uważaj, o co prosisz. Okej. I od tamtego momentu to się zaczęło, tak? Tak, to się zaczęło. Okej. W momencie, kiedy ja robiłam szkołę trenerów, robiłam kolejne rzeczy, które popychały mnie na tej ścieżce coachingowej, mentoringowej, robiłam kolejne akredytacje. Ja miałam założenia co do tego, w którą stronę ma to iść. Ja miałam założenia, co tam się będzie pod tym wydarzało, ale tam zawsze wydarzało się coś jeszcze takiego, co jest z miejsca dla mnie absolutnie uważaj, o czym marzysz. Bo ty marzysz o jednym, a wydarzają ci się piękne rzeczy, które są dookoła, o których nawet nie marzyłaś. Które w ogóle są, ale jak? Ale skąd? No i tak. Okej. Więc uważaj, o czym marzysz. Fajne, bardzo mi się podoba. Okej, Asiu, powiedz mi, bo mówiłaś o tych szkoleniach, które gdzieś tam w tobie to też obudziły. Mówisz o tym, że jakby chciałaś żyć świadomie i powiedz mi, co takiego, czym jest dla ciebie ogólnie empatia? Mamy 3 godziny na wykład? Mamy. Jak będzie potrzeba, to mamy. Mamy tyle, ile potrzeba. Bo wiem intuicyjnie, że jest to dla ciebie dosyć ważne, nie wiem, narzędzie. Właśnie nie wiem, jak to nazwać. No, ty lepiej. Mam nadzieję, że powiesz, jaka jest twoja definicja. Co to jest ta empatia? Wiem, że dla ciebie to jest ważne i dlatego wydaje mi się, że masz to dobrze przemyślane. Lepiej na pewno niż ja. Ja nad empatią myślę stale. Non-stop. Wciąż i obracam ją w swojej głowie, odkąd poznałam to słowo po raz pierwszy. Empatia czasami w Polsce bywa utożsamiana z porozumieniem bez przemocy, takim stylem, metodą, systemem komunikacji, który został opracowany przez Marshalla Rosenberga. I to była pierwsza szkoła, którą skończyłam. Właśnie jestem trenerką porozumienia bez przemocy, więc to jest pierwsza taka zbitka, która się ludziom pojawia w głowie. Natomiast druga zbitka, która jest najbardziej popularną definicją encyklopedyczną, że empatia to jest umiejętność współodczuwania. Natomiast im dłużej chodzę po świecie, tym więcej mitów na temat empatii spotykam i na przykład jak przychodzi ktoś do mnie i mówi, że jest nieempatyczny, no to szanownie się z nim nie zgadzam, Okej. dlatego że empatia z punktu widzenia naszych podstawowych zachowań społecznych jest po prostu spoiwem, które łączy nas ze sobą. Empatia to jest to, przez co my jesteśmy w stanie odbierać siebie na co dzień po to, żeby tworzyć społeczności więcej niż jednoosobowe. Żeby przebywać ze sobą w parach, trójkach, w plemionach, w zespołach. Empatia nie jest zjawiskiem zero-jedynkowym. To jest też to, co głoszę i to, o czym opowiadam ludziom. Że to nie jest tak, że masz empatię albo empatii nie masz. Empatia jest spektrum zachowań, spektrum odczuć, spektrum tego wszystkiego, co można dookoła tego słowa zrobić, dookoła czucia się w tym słowie i czucia się z drugim człowiekiem. Takie najbardziej podstawowe rozróżnienie, jakie są te poziomy spektrum empatii, to jest poziom poznawczy, emocjonalny i współodczuwania. Poziom poznawczy, ja wiem, i tutaj się dotykam głowy, ja wiem, że coś czujesz, ja czuję, że coś czujesz, i ja czuję, że coś czujesz i mam gotowość do tego, żeby być z tym z tobą
i pomagać ci na tyle, na ile potrzebujesz, żebym ja w tym odczuwaniu z tobą był. To jest ten poziom compassion. 2 tygodnie temu poznałam nową wersję tego, co to jest empatia w oparciu o sposób myślenia wschodni, ale nie jestem jeszcze na tyle zintegrowana z tym, żeby opowiadać o tym, ale bardzo, bardzo mi się to podoba, jak świat wschodu rozróżnia poziomy empatii i tam też nie jest to zjawisko zero-jedynkowe, tam też jest to spektrum, tam też jest to pełnia tego, w jaki sposób my na siebie reagujemy, będąc w stosunku do siebie mniej lub bardziej empatyczny. I to, od czego wychodzi mój mission statement, słuchać siebie i słuchać siebie nawzajem, empatia przede wszystkim to jest dla mnie coś, co ja mam dla siebie. Ja ucząc ludzi empatii, rozczłonkowuję ją na 3 podstawowe składowe: życzliwość, otwartość i uważność. I teraz na ile ja jestem uważny na siebie, otwarty na siebie i życzliwy dla siebie, jak zadaję pierwsze te 3 pytania, to ja już widzę, jak każdy ląduje tam w środku w sobie. Jak ja dzisiaj byłem życzliwy dla siebie? Mhm. Trudne pytania zadajesz. Mhm. A po co ja mam być życzliwy dla siebie? A no właśnie po to, że jak jestem życzliwa dla siebie, to jest dosyć wysokie prawdopodobieństwo, że będę w stanie być szczerze, autentycznie życzliwa w stosunku do drugiego człowieka. O tym jest empatia, w skrócie. Mhm. A ludzie prowadzą często takie dialogi wewnętrzne, tak? Ze sobą, gdzie są bardzo życzliwi dla siebie. Uspokoję cię, 80% pracy naszego umysłu to są dialogi wewnętrzne. Mhm. No, Obrazy, scenariusze i to, co nam się tam pojawia na temat świata, siebie samych. o, to rzeczywiście mnie uspokoiło. Mam wrażenie... Tak jest zbudowany nasz Okej. system nerwowy. 80% czasu to jest biały szum, który polega właśnie na tym przekminianiu. Mhm. No tak, bardziej też chodziło mi o to, że ludzie rzeczywiście no, są dla siebie dosyć niemili. Mówiąc sobie, jaki ty jesteś głupi, przecież zrobiłeś to. Tak. To są moje ulubione Tak, teksty. no. Jaki ty jesteś głupi. Czy da się wyłączyć empatię? Tak jak mówisz, że ludzie mówią, że nie są empatyczni, bo często spotykam się z tym, że w stosunku do mnie ludzie często mówią, że ja nie mam jakiejś empatii, a wydaje mi się, że ludzie mylą trochę tą empatię jakby z takim uzewnętrznianiem współczucia. To wydaje mi się, że nie do końca o to chodzi, tak? W Mylą empatii. empatię z sympatią i użalaniem się. Super, trafnie, tak? Tak. I właśnie słyszę, że skoro ja nie, na przykład, no nie wiem, no nie rozczulam się nad czymś, że ktoś ma źle, tak? No to ja jestem socjopatą, tak? No, chyba nie o to chodzi, tak? Rozróżnijmy 2 sytuacje. Mhm. Przychodzi do ciebie dziecko ze zbitym palcem. Oczywiście, że się nad nim rozczulasz. Oj, pewnie cię boli. To jest normalne rozczulanie się. Mhm. To jest normalne użalanie się nad kimś, ale to rozczulanie się i użalanie się nad małym dzieckiem oznacza, że ty je widzisz w jego bólu, że jesteś w stanie mu chętnie pomóc w tym, żeby jemu było łatwiej, lżej, żeby przestało boleć, ojojasz, przykleisz plasterek, zrobisz wszystko, żeby dziecko poczuło się lepiej. I takie użalanie się, w cudzysłowie, w bardzo dużym cudzysłowie, jest takim naturalnym naszym zdrowym odruchem. Użalanie się, którego polega na tym, że ktoś przez całe twoje życie przebywa z tobą i narzeka ci na to, jak on ma źle w życiu i ty masz się nad nim użalać razem z nim, to jest To jest robienie krzywdy trochę. Nie, to jest źle zrozumiana empatia właśnie z tego poziomu uczuciowego. To oznacza, że osoba, która czuje z tą drugą osobą jego poziom krzywdy, ma taki sam poziom krzywdy w sobie, ale żadna z tych osób nie jest w stanie wyjść poza ten poziom. One będą siedziały i rozkminiały to, jak bardzo jest im źle w życiu. Mhm. To jest o posiadaniu empatii poznawczej, znaczy uczuciowej, takiej tej emocjonalnej. Oboje czujemy dokładnie to samo i oboje zatapiamy się w tym uczuciu. I oczywiście, że to nie jest wspierające z punktu widzenia takiego rozwoju człowieka, aczkolwiek czasami bywa potrzebne. To, o czym ty powiedziałeś, że robisz ludziom, że nie potrafisz się nad nimi użalać,
Znaczy, to nie jest tak, że nie potrafię. Potrafię, Potrafisz, tylko ale nie widzę w tym sensu. nie widzisz w tym sensu. To widzisz, dla nie ma dla to... mnie jest to o innym poziomie empatii, bo to jest poziom empatii, który ty masz najpierw sam do siebie, correct me if I'm wrong, pod tytułem co by było, gdybym ja bym w tej sytuacji był. I ty jesteś z miejsca pod tytułem ja, o czym, okej, boli, tak, okej, jest niefajnie, okej, tak, dobra, ale co możemy z tym zrobić? Ty przychodzisz No tak, ja idę do dalej, miejsca, no. w którym podejmujesz aktywne działanie po to, żeby zaprzestać odczuwania tej nieprzyjemności. No chyba, że Bo- nie ma to totalnie wpływu, bo to jest coś zewnętrznego, No to olewam po prostu. Tak? I idę są- dalej, robię Są swoje. różne strategie, ale widzisz, w momencie, kiedy spotykasz się z człowiekiem, który chce ja mówię o tym w sposób, który moja przyjaciółka bardzo lubi, który chce być ważny swoją krzywdą. Człowiek chce być ważny swoją krzywdą, tym, że jest mu źle na świecie. Ty, jeżeli miałbyś być ważny przez chwilę tym, że jest ci źle na świecie, to natychmiast jest mi źle, co z tym zrobimy? Jest mi źle, co z tym zrobimy? Ten człowiek jest w miejscu, w którym jest mi źle na świecie i przez chwilę chce być tym ważny. Może przez dłuższą chwilę. Chcę być tym ważny dla ciebie. Chcę być tym ważny dla całego świata. I na razie nie mam ochoty nic z tym zrobić. Empatia polega na tym, żeby będąc w kontakcie ze sobą, powiedzieć, jak chcesz być w takim miejscu, to bądź tam tyle, ile potrzebujesz. Jak będziesz potrzebował pomocy, to przyjdź. I to jest coś, to jest następny mit, z którym ja walczę. Ludziom się wydaje, że zostawienie kogoś ich własnemu losowi jest skrajnie nieempatyczne. Jeżeli chcemy żyć życie czyjeś, chcemy żyć życie za drugiego człowieka, biorąc za nie odpowiedzialność, to zabieramy mu jego życie. Czyli tak mniemam, że powiedziałaś, że ludzie mają taką samą potrzebę, żeby ktoś inny współodczuwał, jak na przykład potrzebę wysłuchania, tak? To jest Tak. mniej więcej coś takiego, tak? Okej. Czyli to nie jest tak, że ludzie manifestują masz być empatyczny, jesteś jakiś dziwny, że nie współodczuwasz ze mną, tylko oni po prostu mają potrzebę, żeby ktoś im powiedział, czuję to, co ty i zanurzmy się na tym przez chwilę i to będzie zaspokojenie potrzeby tej osoby, tak? I wiesz co, fajnie, że użyłeś dokładnie tych słów, które użyłeś, bo dotknąłeś clou empatii z punktu widzenia porozumienia bez przemocy. Uczucia są dziećmi potrzeb. Jeżeli ktoś coś czuje, jest w czuciu jakiegoś nieprzyjemnego uczucia, to znaczy, że jego jakaś potrzeba jest niezaspokojona. Jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony, to znaczy, że potrzebuje, żeby w jego życiu się coś wydarzyło, co zmieni to poczucie. I teraz empatia, którą ja uprawiam, jest o tym, żeby docierać do tego, co jest tą potrzebą, tą intencją, tym czymś, co leży pod spodem, co pozwala ludziom start with why. Przecież to jest właśnie to, co robi Simon Sinek. Jak zaczniesz od dlaczego, to świat ci się jest w stanie zupełnie inaczej poukładać. Jak zaczniesz, dlaczego się tak czujesz, skąd się bierze to poczucie i dlaczego to poczucie jest tak ważne, że je czujesz, dotrzesz do odpowiedzi, która jest pod spodem, świat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Ale to jest o tym, że nie dość, że słuchasz, to jeszcze rozumiesz, że ktoś czuje, co potrzebuje. Docierając razem do tego poziomu zrozumienia, możemy zacząć pracować nad strategią, co chcemy dalej z tym zrobić. To jest praca, którą ja wykonuję z każdym człowiekiem, który siada naprzeciwko mnie. Niezależnie od tego, czy to jest mentoring, coaching, czy empatia. To są elementy, które są stałe dla każdego z nas. Jesteśmy istotami, które czują, dlatego że czegoś potrzebują i docierając do tego, czego potrzebują, mogą sięgnąć po to, czego chcą. To robię w życiu. Okej, super. Widzisz, da się. No. Da Trochę się. więcej słów trzeba było użyć rzeczywiście, żeby dotknąć ten temat. Dobra. Z drugiej strony
jakiś czas temu pisałaś o tym, chyba w poście na LinkedInie, a propos tego, że zmuszanie kogoś do empatii jest tak naprawdę wyrażaniem agresji, tak? W stosunku do tej osoby? Czy jest... Że to jest przemoc. Że to jest przemoc, no tak. Tak, no, to jest okej. przemocowa empatia, tak pisałam o tym na LinkedInie i nawet nagrałam na ten temat podcast. Ja jestem... Na pewno podlinkujemy. Bo jest Ja jestem absolutnie przeciwniczką zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek. Ja wychodzę z założenia, że każdy ma swoją drogę i dociera do celu swojego wtedy, kiedy ma do niego dotrzeć. Więc człowiek, który jest zmuszany do tego, żeby był empatycznym liderem, albowiem iż teraz jego niedopieszczony zespół tego wymaga. I takie są trendy. Takie są trendy. Uwaga, jestem człowiekiem, który uczy organizację, w jaki sposób zarządzać przez wartości, w jaki sposób promować wartości, w jaki sposób lepiej się komunikować, również poprzez empatię, ale uważam, że zmuszanie do robienia empatii na siłę kogoś, kto nie ma, my to tak ładnie nazywamy, zasobów, ochoty, nie umie tego robić, robi to wbrew sobie, robi o wiele większą krzywdę, niż kiedy ten człowiek zostanie pozostawiony sobie i po prostu dalej będzie przez chwilę zarządzał tak, jak jest. To jest przemocowe narzucanie, że ma być ktoś empatyczny, po prostu będzie wywoływało opór po drugiej stronie. No jeżeli komuś się coś każe robić, Tak. Oboje mamy dzieci. Tak. Tak, uśmiechamy się do siebie, wiemy, jak to jest, jak ty każesz dziecku usiąść i zrobić coś. Tak. No i Merry Christmas. Moje dzieciaki są jeszcze w takim wieku, gdzie jeszcze umiem to w miarę kontrolować, ale tak. No, Masz złudne przekonanie tak. o tym, że jeszcze możesz to kontrolować. Jeszcze tak, chociaż ten młodszy jest gorszy, więc to nie wiem, czy to kwestia wieku. To... Młodszy jest wspaniały, bo będzie dla ciebie doskonałym nauczycielem. Tak, już jest. Tak. I dla mnie to jest absolutnie dokonywanie przemocy na kimś, zmuszanie kogoś do tego, żeby był empatyczny. Nie zgadzam się na to. Jestem za tym, żeby zapraszać kogoś do obejrzenia. Dlaczego to jest dla niego takie trudne? Najczęściej dlatego, że albo nie ma kawałka wiedzy na ten temat, albo ma złe wspomnienia z tym, jak kiedyś ktoś do niego próbował być empatyczny i robię duży cudzysłów i ta empatia temu komuś nie wyszła. Więc nic na siłę. Empatia jest nam potrzebna jako spoiwo społeczne, jest nam potrzebna do tego, żebyśmy my budowali relacje między sobą, ale nie możemy wszystkich zmuszać do tego, żeby wykonywali empatię, jeżeli jej nie rozumieją, nie umieją, nie wiedzą i ona jest dla nich o czymś innym. Mam w tej chwili w mentoringu pewnego menadżera, który jest dosyć wysoko w swojej organizacji i dla niego posługiwanie się słowem empatia też było bardzo mylące. Natomiast w momencie, kiedy rozbiłam mu to na czynniki uważność, otwartość i współodczuwanie, on powiedział, słuchaj, to kupuję. Ja nie kupuję empatii, ale ja kupuję to, że ja mam być otwarty na swoich ludzi i mam otwarcie słuchać pomysłów, z którymi przychodzą. Jestem za tym, żeby być uważnym na to, z czym przychodzą i jak ja się z tym czuję oraz z tym, z czym ja wychodzę do nich. I ja totalnie kupuję to, że w momencie, kiedy oni potrzebują mojej pomocy, to żebym z nimi współłączył się w tym, żeby razem efekt synergii 2+2 jest 5. Więc nie zmuszajmy ludzi do tego, żeby robili empatię na siłę, bo to nie działa. Mhm. Czyli jest coś takiego, że chyba ta taka, nie wiem, obiegowa opinia empatii, rzeczywiście nie wszystkim się dobrze kojarzy, tak? Zwłaszcza facetom, tak? Że, tak, dlatego ja w swojej komunikacji, jeżeli wychodzę do męskiego grona, słowa empatia używam zawsze na końcu zdania. Najpierw powiem o skuteczności, dowożeniu, efektach, a dopiero na końcu, a przy okazji będzie empatycznie. Tak zupełnie przypadkiem. Zupełnie poza wszystkim. Poza wszystkim. Tak. Jak będziecie chcieli, to będzie również empatia. Okej. No dobra, no to chciałbym podrążyć jeszcze w takim razie, skoro już wiemy, czym się zajmujesz, to jakbyś siebie nazwała? Bo to jest... Dlaczego o to pytam? Bo
czy ty jesteś psychologiem, czy ty jesteś coachem, czy ty jesteś człowiekiem od właśnie transformacji? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Gdzie byś siebie usytuowała? Bo wydaje mi się, że jest trochę potrzeba zdefiniowania tego, bo wydaje mi się, że ludzie mogą tego potrzebować. Psychologiem formalnie nie jestem, albowiem nie skończyłam psychologii. Jestem psychologiem domorosłym, albowiem iż studiuję psychologię na własną rękę od 2014 roku. Jestem coachem wykształconym, dyplomowanym i akredytowanym. Czyli 2 organizacje sprawdziły, czy ja rzeczywiście na coacha się nadaję, czy potrafię stosować techniki, czy potrafię zbudować relacje z klientem, czy potrafię zastosować ich kodeksy etyki, czy trzymam się ich. Tutaj formalnie to wygląda w ten sposób. Formalnie jestem też mentorem, więc to jest kolejna rzecz, która jest do dołożenia. Formalnie jestem też trenerem, czyli to jest kolejna szkoła, dyplom, akredytacja, wszystko, co zostało w tym kierunku zrobione. Natomiast jak mnie pytasz, jak ja siebie nazywam, to ja nie jestem w stanie jeszcze znaleźć takiego słowa, które opisuje dokładnie mój zawód. I tak jak w 2006 roku, kiedy YouTube zaczynał raczkować, nikt nie wyobrażał sobie słowa youtuber, jak w 2006 roku nikt nie miał pojęcia o tym, że będzie Instagram i nikt nie wiedział, kto to będzie influencerka, tak ja zakładam, że za jakiś czas pojawi się słowo, które będzie opisywało dokładnie to, kim ja jestem. Okej. Na użytek tego, co w tej chwili jest najbardziej dorozumiane w umowie społecznej, jaką się posługujemy i w słowniku społecznym, jestem coachem. Mentorem i trenerem. Przy czym nie lubię też używać w stosunku do siebie tylko tego określenia coach, dlatego że coaching jest tak źle widziany. Chciałem o to Jest zapytać, tak ale wiedziałem, że zaczniesz. pejoratywny sposób postrzegania tego, czym coaching jest, a czym coaching nie jest. W Polsce, bo wiem, że istnieją W miejsca... krajach zachodnich jest to o wiele lepiej i inaczej rozumiane, ale w Polsce są coache i coachy, jak to mówi jedna z moich nauczycielek. I ja proces coachingu, tak trochę odczarowując go i odpejoratyzowując, coaching jest o zmianie. Czyli o tym, że przychodzi ktoś do mnie i mówi: słuchaj, jestem w punkcie A i chciałbym znaleźć się w punkcie B. I nie jestem tego w stanie sam zrobić. Coś się takiego dzieje na tej drodze. Widzę tam przeszkody, widzę jakiś opór, widzę jakieś trudne rzeczy, nie chce mi się, leniwy jestem, prokrastynuję, że nie dochodzę. Potrzebuję, wesprzyj. I rola coacha polega na doprowadzeniu tego człowieka, poprowadzeniu tego człowieka w taki sposób, żeby z tego punktu A do tego punktu B doszedł. Natomiast ta wycieczka najczęściej nie wygląda w taki sposób, że ona jest prosta, tylko to jest tak, że człowiek wychodzi z punktu A i dochodzi do punktu A', który jest w 1/3 drogi do punktu B. I wraca do punktu A. Wychodzi do punktu A bis i wraca z powrotem do punktu A. I to jest takie zataczanie kół, które są o tym, żeby wychodzić jak najbliżej tego punktu B, ale jednak na chwilę ja jeszcze wrócę do A, bo tutaj mi było dobrze. I znowu wychodzę do punktu B, ale tutaj w tym A było tak dobrze. Dlatego coaching jest procesem, a nie jednorazową sesją. Okej. Bo nie jesteś w stanie porzucić wszystkich swoich przekonań, nawyków, schematów na dokładnie jednej sesji. Wstawka. Nadal słuchasz? Pewnie treść cię zaciekawiła. Daj sobie szansę na odkrywanie następnych. Zasubskrybuj, gdziekolwiek tego słuchasz. Jeśli lubisz się rozwijać jak ja, znajdź mnie na Instagramie, TikToku lub YouTube. Linki w opisie. Zobaczysz tam krótkie zajawki kolejnych odcinków mojego podcastu. Zrób to teraz, bo potem i tak nie zrobisz. Wracam gadać. Okej. Z tym się zgadzam, tak? Z tym, że chciałbym podrążyć ten temat robienia kółek, nie? Bo ja trochę wychodzę z takiego założenia,
od jakiegoś czasu. To nie było tak zawsze. Tak? Słucham wielu mądrych ludzi ze Stanów przede wszystkim, którzy tworzą właśnie na przykład swoje podcasty, jakieś swoje materiały i od jakiegoś czasu zmieniłem trochę myślenie i kiedyś myślałem, że muszę doprowadzić się do dobrej sylwetki, że muszę zarobić dużo kasy, że muszę nie wiem, dojść właśnie do jakiegoś punktu, coś osiągnąć i tak dalej, tak? A teraz, jak sobie myślę o tego typu rozwiązaniach, to zaczynam myśleć, że powinienem robić zmiany takie, które będą permanentne. Czyli ja w tym momencie nie dążę do tego, żeby zrobić dobrą sylwetkę i koniec. Nie? I potem znowu przytyć i tak dalej, i tak dalej. Tylko myślę o tym, żeby wprowadzać takie zmiany, które akceptuję, że będą po prostu zmianami na całe życie. Nie? I też o to właśnie miałem pytać, jak to jest właśnie z tym czasem, czy to jest, trochę wyprzedziłaś temat, jak to jest z tym czasem, ile czasu ludzie z tobą pracują, czy kiedyś to się kończy, czy jest coś takiego jak w psychologii wiem, że tak jest, że jak ktoś zacznie chodzić do psychologa, to trochę można powiedzieć, że trochę się uzależnia od tego i jakby i lubi tam chodzić i chodzi przez całe życie praktycznie na terapię, bo twierdzi, że kurde, terapia jest jak chodzenie na basen, nie? Cały czas ćwiczenie po prostu innych mięśni, tak? I pytanie, jak to wygląda, jakbyś też mogła się właśnie odnieść do tego, co mówiłem o tych zmianach na całe życie, bo wydaje mi się, że zmieniając to podejście, ja przynajmniej tak mam, że jak zmieniłem to podejście i to jest jakoś łatwiej, przyjemniej zaakceptować, nie wiem, ten ból związany z codzienną bieżnią, tak? Mówisz, tak już będzie, no stary, przyzwyczaj się albo nie, no, albo płacz, tak? Ty wiesz, że ja jestem perfidna i potrafię w punkt, no nie? To teraz ci powiem, co się zadziało w twoim życiu. Będziesz mógł sobie zrobić rewind, żeby Super. usłyszeć sam siebie. To miejsce, w którym byłeś, to było miejsce muszę. I tak o tym mówiłeś przed chwilą. Muszę zmienić sylwetkę. Muszę coś tam, muszę coś tam. Jak zacząłeś mówić o tym, co wybrałeś, że wybrałeś budowanie nawyków na całe życie, budowanie siebie w taki sposób, w jaki chciałbyś do końca życia z tym iść, nie użyłeś już ani razu słowa muszę. Okej, ciekawe. Słowo muszę jest słowem samoprzemocy, które my dokonujemy na sobie. W momencie, kiedy my sami na sobie dokonujemy przemocy, nie ma takiej szansy, żeby ten gość, który tam siedzi pod spodem, nie stawiał oporu. Jak mówisz, No tak. musimy schudnąć, hopie, musimy schudnąć. O, takiego. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Nie będzie żadnego chudnięcia, ja ci udowodnię. Chcesz się ścigać, to zobaczymy. Ty kilo w dół, ja 2 w przód. Okej? Jasne? Super. To, o czym ty powiedziałeś, że zauważyłeś u siebie zmianę, tutaj przywołam moją ukochaną panią dietetyk, Anetę Strelau. Ona mówi wprost, zmiana jest na lata, nie na lato. Zbudowanie sylwetki na lato, jedno pod tytułem, bo będzie bikini potrzebne, jest ścieżką na skróty. Droga na lata jest o długotrwałej, konsekwentnej zmianie nawyków w taki sposób, który one będą budowały ciebie w takiej wersji siebie, jaką ty chcesz. I teraz to by oczywiście wskazywało na to, że można się uzależnić od wsparcia, można się uzależnić od osób, które ci pomagają w tej drodze. I dlatego co do zasady, procesy coachingowe staramy się zamykać w 6, 8, maksymalnie 10 sesjach i mają one dotyczyć konkretnego celu. Ten cel definiujemy sobie na pierwszej sesji.
I zdefiniowanie tego celu zamyka się procesem opisania końca drogi. Czyli co ja jako coach i co klient będzie uważał za koniec drogi coachingowej. Co to jest w tym procesie zamknięcie tego etapu, bo zbudowanie siebie nowego w swojej nowej wersji siebie, w wersji bycia w pełni jakąś już tam skończoną jednostką, cokolwiek słowo skończony tutaj oznacza, jest trochę jak o jedzeniu słonia. Jak się je słonia? Słonia je się po kawałku. Więc mówimy o tym, że do coacha przychodzisz w momencie, kiedy trafiłeś na paznokieć tego słonia, który jest wyjątkowo twardy i nie do ugryzienia. I oczywiście ty jesteś cały czas w procesie jedzenia tego słonia, ale tego paznokcia nie możesz przełknąć. I to, co ja robię, ja wiem, że ta metafora jest Bardzo obrazowa. bardzo obrazowa, ale to, co ja robię jako coach, to w tym momencie po pierwsze się zastanawiam, czy ty na pewno musisz zaczynać od paznokcia. I dlaczego ty się tak upierasz, że musisz gryźć właśnie to? To są na przykład pytania, które zadam. Dlaczego się upierasz, że nie zaczynasz od jakiegoś miękkiego kawałka? Czyli podsumowując, to nie ty przechodzisz drogę, tylko zadając odpowiednie pytania, naprowadzasz człowieka na to, żeby on sam przeszedł tą drogę skuteczniej, Znaczy, szybciej, czy łatwiej, czy niekoniecznie? to jest pułapka, w którą wpada część coachów i po to coache mają superwizję. My nie jesteśmy bogami i nie możemy żyć czyjegoś życia. Jeżeli ktoś przychodzi do nas z problemem, to nasza rola polega na tym, żeby dawać mu wszelkie wsparcie, jakie ta osoba potrzebuje, w granicach zachowania przez tą osobę pełnej odpowiedzialności za proces. Pełnej odpowiedzialności za proces jest po stronie klienta, coachee, nie po mojej. To jest jego droga, jego życie. Więc ja oczywiście będę używała w ramach naszej umowy, którą mamy, wszystkich sposobów na to, żeby ta osoba, jeżeli mi powie, słuchaj, chciałbym w grudniu znaleźć się na Malediwach. Co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w grudniu na Malediwach? Cokolwiek ode mnie potrzebujesz. Czasami to jest kwestia tego, że osoba przyjdzie na sesję i usłyszy sama siebie. Znaczy, coaching też polega na tym, że ja wiem doskonale, że najlepszą odpowiedź na nasze problemy mamy każdy z nas w sobie. Tylko musimy najpierw usłyszeć, że mamy problem, potem skontaktować się z tym, co my w środku mamy do tego, żeby ten problem rozwiązać i my naprawdę jesteśmy w stanie sami sobie na to wszystko odpowiedzieć. Tylko potrzebujemy do tego drugiego człowieka. I tutaj trochę skleja mi się kwestia właśnie empatii i neurobiologii, bo to, w jaki sposób my jesteśmy zbudowani, my w płacie przedczołowym mamy coś, co się nazywa neurony lustrzane. I to są neurony, które pomagają nam odwzorować siebie nawzajem, odzwierciedlać swoje stany emocjonalne. Człowiek, który jest smutny, jeżeli usiądzie naprzeciwko drugiego smutnego człowieka i zobaczy smutek w jego oczach, dla niego ten smutek będzie bardziej zrozumiały i w związku z tym on poczuje większą ulgę i będzie w stanie coś z tym dalej zrobić. Tak samo działa na tej samej zasadzie coaching. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i przynosi mi swoje rzeczy, które chciałby osiągnąć, które są dla niego ciężkie, trudne i widzi, że ja to rozumiem. Jak ciężkie to jest, jak trudne, jak bardzo się nie chce, jak bardzo to lenistwo tam czasami wchodzi. I te prokrastynacje i w ogóle. I to życie jest takie ciężkie. Oczywiście, że jestem od tego, żeby uznać, że życie jest ciężkie. I w momencie, kiedy już sobie uznamy to, że życie jest ciężkie i nawet posiedzimy sobie nad tym jakieś 7 minut, to w 8 minucie, no dobra, to już się nasiedzieliśmy, to chodźmy dalej. I zazwyczaj na tym polega proces moich klientów, tak? Że oni potrzebują na ten moment zatrzymania się ze swoim problemem drugiego człowieka do tego, żeby ruszyć z nim dalej. Ale to klient rusza sam. I jak to nadzorujesz? W sensie mówisz, że jest odpowiedzialność za... No, w sensie... Jak nadzorujesz ten proces? Gdzie uderzasz batem, żeby w odpowiednią drogę skręcić? Chłopie.
co do zasady coaching nie polega na tym, że ja w jakikolwiek sposób stoję, nadzoruję, pilnuję. Czasami klienci proszą o to, żeby się ze mną umówić, jeśli tam są jakieś rzeczy, które ich powstrzymują. Słuchaj, ja zobowiązuję się, że jak będę na tym etapie wykonania tego całego planu, na który się umówiłem, sam ze sobą, to ja wyślę ci SMS-a i ci powiem, że to zrobiłem. Okej. I to nie jest o moim nadzorze, tylko o tym, że ten człowiek chce takiego feedbacku ode mnie pod tytułem: tak, widzę cię i jestem razem z tobą dumna z ciebie, że ty to sobie zrobiłeś. To jest o świętowaniu kolejnego etapu. To jest o świętowaniu jakichś małych rzeczy, które się wydarzają w procesie. I to nie jest nawet o nadzorowaniu, tylko to jest właśnie o tym, że my potrzebujemy drugiego człowieka po to, żeby współuczestniczył w naszym życiu, żeby ono się kręciło dalej. Mózg jest neuroplastyczny. My jesteśmy w stanie zmienić każdy jeden zwój w swoim mózgu. Do tego potrzebujemy dwóch rzeczy: emocji i drugiego człowieka, który nam pomoże te emocje przekształcić w taki sposób, żeby te połączenia się budowały na nowo. To dokładnie jest o tym. I twoim zdaniem nie da się tego zrobić w pojedynkę? Samemu ze sobą? Ja poza byciem coachem, mentorem, trenerem jestem również praktykiem takiej metody, która się nazywa język rezonansu. I w tej metodzie my poprzez pracę z drugim człowiekiem uczymy się budowania w sobie takiej części siebie, która jest naszym samym wsparciem nas w sobie. Więc ja wiem, że jest możliwe wbudowanie w siebie takiego fragmentu siebie, która jest dla mnie samej wsparciem. To oczywiście zamyka moją mapę poznawczą w pewien ograniczony sposób i nie pozwala za mocno czerpać ze świata, co jest bogactwem, ale jeżeli mam potrzebę, żeby odbić się sama od siebie i żeby sobie samej pomóc, to ja to narzędzie już mam. Okej. To jest możliwe. Są różne praktyki, które prowadzą mniej więcej do tego samego miejsca, ale to jest na pewnym poziomie świadomości, dużym poziomie uczciwości do siebie, takiego szczerego już spojrzenia, przyznawania się przed sobą, przepracowania swojego ego kilka razy w tom i z powrotem, pogodzenia się z tym, gdzie jeden ono z jest, a trudniejszych gdzie nie. punktów. Tak. Ja uważam, że ego też jest bardzo demonizowane. Jak słyszę o tym, że ktoś będzie swoje ego w jakiś sposób niszczył, albo zabijał, albo cokolwiek z nim zrobił, to jest nasz element budowania naszej tożsamości. Nie? Jak możemy to zabijać w sobie. No. Zgadzam się z tym, tylko że fajnie jest, to chyba Rafał Mazur mówił, że trzymać ego jak sukę na smyczy, a nie pozwalać mu walczyć za ciebie, tak? Fajnie, Ale, jak ono tak, nie warczy za ciebie, tak. I jak wiesz, kiedy je puścić, tak? Spuścić ze smyczy. To podejście mi się bardzo podoba. Zmieniasz ludzi, zmieniasz siebie, starasz się zrozumieć ludzi, zrozumieć siebie, rozmawiasz z nimi, rozmawiasz ze sobą, rozmawiasz z procesem, myślisz o nim. Skąd to wiesz? W sensie, skąd wiesz, jak zmieniać ludzi, jak z nimi rozmawiać, jak rozmawiać ze sobą? Nie wiem, czy jest jakaś szkoła, która cię tego nauczy? Czy to musi być interdyscyplinarne i połączenie wielu dziedzin, takich jak, nie wiem, wspomniana psychologia, NLP, nie wiem, jakieś inne jeszcze nauki, nie wiem, nauka samego zarządzania, wpływania na siebie, ludzi i tak dalej. Skąd to wiesz? Uczę się tego od 2014 roku w różnych miejscach. Mnie jest bardzo... Jak ci to nie przeszkadza? Nie przeszkadza mi. Nie chcę pukać tylko w niego. Nie będzie tego słychać. Dobra. Jest mi bardzo bliska psychologia pozytywna, niezależnie od tego, jak źle to zabrzmi, ale najbliżej jest mi do czegoś, co się nazywa teoria integralna. Jej twórcą jest Ken Wilber. To jest człowiek, który przeczytał wszystko na świecie i spróbował to wszystko złożyć do jednego prostego wykresu. Strasznie lubię takich ludzi. Wilber jest mistrzem i teoria przez niego stworzona, czyli integralna, zakłada pełnię, spójność i integralność wszystkiego.
Mhm. I ja kierując się tym, co ja się uczę, gdzie się uczę, kogo się uczę, w jaki sposób, zawsze sprawdzam, jak to się ma do Wilbera. I jeżeli widzę, że w jakiśkolwiek sposób metoda, której ktoś mnie próbuje nauczyć, albo kolejna technika, albo jakiś element, kolejny klocek układanki wpisuje mi się w ten obraz, to biorę to. Większość rzeczy wpisuje się w ten obraz, bo tak jak powiedziałam, Wilber stworzył wszystko, ale w niej, w całej tej teorii integralnej dla mnie w centrum jest człowiek. Czyli jeżeli ja pracuję z człowiekiem, to nieważne jakimi technikami to robię, ważne, żeby one były dla tego człowieka skuteczne. I ja owszem jestem coachem prowokatywnym, jestem coachem systemowym, jestem praktykiem NLP. Ale jeżeli ktoś przychodzi do mnie na sesję i mówi zrób mi NLP, Tak się zdarza. wiesz co, no bo, NLP-uj mnie. no bo to też jest o poziomie świadomości. Tutaj genialna książka Kena Wilbera, Niepodzielone. Polecam przeczytanie tej książki naprawdę każdemu. Ona ma raptem niecałe 100 stron, jest napisana bardzo prostym językiem, ale ona opisuje to, kim my się stajemy jako ludzie, skąd się bierzemy jako ludzie i pokazuje, jakie są nasze etapy rozwoju świadomości. I jeżeli ktoś jest na takim etapie rozwoju, że przychodzi po NLP, oczywiście ja mu to NLP zrobię. Natomiast jeżeli ja widzę, że ten człowiek, nawet jak już zrobi to NLP, ale potrzebuje jeszcze coś więcej dodatkowo do tego, no to ja mam jeszcze parę innych rzeczy w wachlarzu, które mogę wykorzystać. Jestem zwolenniczką podejścia integralnego, to znaczy człowiek w centrum i dostosowanie narzędzi do człowieka takie, jakie on potrzebuje. Słuchanie jest dla mnie narzędziem podstawowym i od tego się zaczyna. Nazywam się siła słuchania, bo uczę się, jak słuchać lepiej, bardziej i uczę ludzi słuchać lepiej i bardziej. I od tego się zaczyna. Nawet jeśli to słuchanie jest w ciszy. Okej. Dobra, musiałem to przetworzyć. 85% naszych komunikatów jest niewerbalnych. Zgadzam się z tym jak najbardziej. W sensie wiem, że istnieją jakieś badania popierające rzeczywiście te tezy. Chociaż ja wierzę w to, że bardzo dużo jest w głosie, nie? Że to nie do końca jest tak, że to ciało, to wszystko to pokazuje aż tak dużo. Wydaje mi się, że w tym głosie jest trochę więcej niż większość nauczycieli, większość naukowców twierdzi, ale to takie moje przekonanie. Wiesz co, to ja się zgodzę trochę z tym twoim przekonaniem, dlatego że tak część z nas jest poodcinania od ciał. Znaczy poodcinani jesteśmy, bo ich po pierwsze nie czujemy. Poodcinani jesteśmy w ten sposób, że poprzez to, że my sami ich nie czujemy, to nie czujemy również ciała, które naprzeciwko nas siedzi. Nie jesteśmy w stanie złapać tego, co jaki ruch w ciele człowieka, który siedzi po drugiej stronie, oznacza i o czym on świadczy. I tutaj nie mówię o książkach domowe ciała. Ja mówię o tym, jak się zmienia postawa w momencie, kiedy ktoś zostanie wysłuchany i opuszczą mu się ramiona i zrobi sobie wydech. To jest mowa ciała, która mówi sama za siebie pod tytułem tak nareszcie ktoś mnie zrozumiał. Dziękuję. Tak? To nie jest jakiś rocket science, ale u nas tak niewiele osób zwraca na to uwagę. To jest jedna z rzeczy, którą ja robię na sesji z moimi klientami, kiedy ja im nazywam moment, w którym oni oddychają. Mówię, o, wylądowało, dotarło. Już ci lżej, prawda? Takie widać. Oddychasz, prawda? Rzeczywiście. My nie mamy świadomości. Dla mnie o tym jest komunikacja niewerbalna, ta, która robi najwięcej. Właśnie o tym. A czy jest coś takiego jak... Wiem, że jest coś takiego w psychologii, że psycholodzy muszą, powinni, nie wiem, chcą, chyba nawet muszą mieć jakiegoś takiego swojego psychologa prowadzącego. Superwizora. Tak, no coś. Superwizja, tak, oczywiście. I powiedz mi,
czy to też tak jest, że jak ludzie do ciebie przychodzą, to te problemy gdzieś tam siadają na twoją głowę, czy nie do końca? Czy jest tak, że jak spotykasz się z tymi ludźmi, no to jednak oni cię trochę obciążają tym, czy może nie, no bo u psychologa jest trochę jednak inaczej, tak? No, mam wrażenie, że psycholog to jest taki człowiek, który no, para się trochę też z takimi, no nie chcę powiedzieć cięższymi przypadkami, no bo do ciebie jednak przychodzą ludzie świadomi, tak? No, którzy gdzieś tam mają swoje biznesy, są rozwinięci. To jest trochę inny typ człowieka niż człowiek, który przychodzi do psychologa, mam wrażenie, a ludzie idą do psychologa często, jak już naprawdę wszystkiego spróbowali w życiu i są na etapie popełnienia samobójstwa, tak? Chyba w Polsce tak jest trochę. Takie mam wrażenie. Nie zgodzę się z tym. Z różnych powodów ludzie chodzą w takie miejsca. Natomiast jedno jest spójne w tym, co powiedziałeś, pomiędzy współpracą z psychologiem, czy z kimkolwiek, kto robi wsparcie w zmianie. Jak siadamy naprzeciwko siebie, to każdy z nas ma pewien zestaw rzeczy, które na swój temat wie, i pewien zestaw rzeczy, których na swój temat nie wie i nie wie, że nie wie. Ja zawsze używam do tego metafory mapy. Przychodzisz na świat z mapą. Mapa to nie teren. Idąc przez życie, rozpoznajesz określone kawałki terenu na mapie, ale patrząc na mapę, nie widzisz wszystkiego od razu. I kiedy przychodzi do mnie klient, ja patrzę na jego mapę i mówię, ale wiesz co, tutaj czegoś nie zobaczyłeś. Zobacz, czy to jest ważne na tej mapie, czy coś ci się skleja tutaj? Czasami tak, czasami nie. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi do mnie człowiek i dotyka jakiegoś kawałka, o którym ja nie wiem, że ja mam go na swojej mapie, który jest moim blind spotem nieodkrytym i który mi zaczyna triggerować, to jest moment, w którym ja zawijam manatki i idę na superwizję. Sztuką jest nie przerwać sesji w tym czasie, tylko odłożyć to na bok, nie pokazać po sobie, że jest tak, że to, co ty przynosisz do mnie, wpływa też na mnie, i zająć się tym w bezpiecznych warunkach, nie obciążając tym klienta. Bo to jest bardzo niebezpieczne, żeby w momencie, kiedy ktoś przyjdzie do mnie na przykład ze swoją żałobą i odpali to we mnie jakąś starą, nieprzeżytą żałobę, to ja jeszcze zacznę zalewać tą żałobą tego człowieka. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Po to jest superwizja, po to się uczymy, w których momentach nas wywala, żeby przepracować ich jak najwięcej do pracy z ludźmi, którzy będą je do nas przynosili. Czyli zawodowo czujesz się trochę odpowiedzialna za to, żeby ewentualnie nie zepsuć kogoś, jak już go naprawiasz, tak? Co do zasady chciałabym, żeby wszyscy moi klienci wychodzili z sesji ze mną w lepszym miejscu niż z tego, w którym weszli na sesję. I zawsze sprawdzam, czy tak jest, i zawsze tak było. A nie myślisz, że czasem powinni wyjść w gorszym miejscu, ale tylko po to, żeby później być w jeszcze lepszym? Znaczy, wiesz co, ja kilkakrotnie Trochę się drażnię, tak? Ale... Ty się w ogóle nie drażnisz. Ja miałam kilkakrotnie taką sytuację, kiedy ktoś na początku sesji wszedł z czymś, na końcu sesji wyszedł z czymś, to wygląda lepiej, i zadzwonił do mnie po 2 dniach i powiedział, można używać brzydkich słów? Oczywiście. Ale mnie jebło. Bo to nie przychodzi od razu. To przychodzi po 2 dniach. Jest takie puf, i nagle się robi, o jacie, aleś mi dolała. Ja mówię, no słuchaj, cokolwiek potrzebujesz, czy widzisz, że de facto jest to jednak o tym, żeby ta zmiana szła w lepszym kierunku? Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że zmiana nie boli. No, tak. Zmiana boli. I według większości ludzi musi boleć, nie ma wyjścia, więc... No jak już sobie mówią, że musi ich boleć, to sobie robią wszystko, żeby tej zmiany nie zrobić. Ale wydaje się, że da się wtedy po prostu zadać im ból i powiedzieć, no ból już był, no to się zmieniaj. Co miałam takiego jednego
pacjenta, który przyszedł do mnie na sesję. To jest bardzo odważny człowiek, bardzo silny i jemu się naprawdę ma już zbudowaną bardzo dużą świadomość siebie i sam o tym mówi. To nie jest moja ocena, tylko to są jego własne słowa. I przyszedł do mnie na sesję z takim zaoczeniem. Dobrze, sprzedaj mi największy ból, jaki jestem w stanie przyjąć. Mhm. I co mu zrobiłaś? Nie mogę się wdawać w szczegóły sesji, Okej, jasne. ale po sesji powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, że tyle bólu jest do przeżycia jeszcze w nim. Natomiast to, co na tej sesji przeżył, to była bardzo wzruszająca dla nas obojga sesja, jeszcze nawet w tej chwili mnie to wzrusza. No to zmiana, którą on przeżył potem, była niesamowita. Ale Mhm. bolało, przy czym to był jedyny człowiek na świecie, który Szukaj bólu. przyszedł do mnie i Mhm. powiedział: słuchaj, chciałbym dzisiaj dostać w prezencie zderzenie z ciężarówką. Czy możesz mi ten... I to właśnie twoim zdaniem człowiek, który mocno wierzył w to, że właśnie ten ból będzie potrafił go zmienić, tak? No bo... On się go nie bał. Okej. On się go nie bał. On wiedział, że on będzie i że to jest I że naturalny powinien go etap przeżyć. procesu. Mhm. Nie to, że... Ja strasznie nie lubię tych słów muszę i powinienem. Okej. Że on go po prostu przeżyje. Mhm. Nie ma takiego poziomu bólu, którego my nie jesteśmy w stanie przeżyć. To jest tylko nakładka naszego umysłu, która mówi nam o tym, że coś jest dla nas za duże. Ale jak jest za duże? Ale w czym jest za duże? Ale porozmawiajmy o tym. To wszystko jest... Oczywiście to czasami nie przechodzi w 3 minuty, czasami nie przechodzi w 15 minut, ale na drugi dzień już jest lepiej. My na szczęście, większość z nas boi się zmian. Na szczęście wszystko dookoła nas się stale zmienia. Bo Mhm. tak samo jak nie mamy gwarancji tego, że cały czas będziemy szczęśliwi, tak samo nie mamy gwarancji tego, że całe życie będziemy żyć w bólu i depresji. Mhm. Tak, zgadzam się Mamy z tym. możliwość życia w jednym i w drugim. Tak, i akceptacja, to co ja kiedyś zrozumiałem, akceptacja tego, co czujemy, sprawia, że automatycznie za chwilę przestaniemy to czuć, bo nie jesteśmy w stanie praktycznie trzymać tej samej emocji, jeżeli ją przyjmiemy przez długi czas. Uwaga, jesteśmy. Jesteśmy. Mhm. 2 przypadki emocji, które wybieramy, żeby czuć. Mhm. Pierwszą emocją jest miłość. W momencie, kiedy poczujesz pierwszy raz motyle w brzuchu na widok jakiejś osoby i wybierasz, żeby to uczucie zostało z tobą na dłużej, to jest miłość, którą będziesz czuł tak długo, aż się wypali, albo się zmieni, albo cokolwiek. Ale to jest najczęściej uczucie, które my wybieramy po to, żeby czuć. Druga sytuacja, jeżeli czujesz emocję, której jesteś stale przywiązany i nie potrafisz się od niej uwolnić, to jest sygnał, że twoje ciało migdałowate ma zapisany ślad traumy, jakiegoś traumatycznego przeżycia. Zaraz powiem, co to jest trauma, żeby było wszystko jasne. Który nie pozwala zapomnieć, bo nie zostało przeżyte. Nie została przeżyta ta emocja. Emocje trwają 90 sekund w nas maksymalnie. One mają płynąć. W momencie, kiedy my je zatrzymujemy, to oznacza, że ona była tak duża, tak ogromna i tak zaskakująco nie do wytrzymania, że nie byliśmy w stanie jej udźwignąć sami i byliśmy najczęściej w tej sytuacji sami. W momencie, kiedy dokładamy do takiej sytuacji przeżywanie tego razem z drugim człowiekiem, rozpuszczamy tą emocję w tamtym miejscu, w tamtym czasie, ale rozpuszczamy ją również w tu i teraz. Na tym polega trauma. To jest taka definicja traumy. To jest subiektywne doświadczenie, w którym ktoś ugrzązł, dlatego że nie był w stanie go przeżyć z kimś. To jest wybór, którego dokonuje twoje ciało migdałowate za ciebie pod tytułem: to my w tej emocji będziemy tak długo, aż ty ją wreszcie przeżyjesz. Chciałoby się zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej byliśmy w takim, znaczy nie najprawdopodobniej byliśmy. Dlatego, że nasz stan emocjonalny wtedy nie pozwalał nam zobaczyć pełnego obrazu i nie wiemy, co w tej sytuacji się tak naprawdę wydarzyło. My w momencie, kiedy jesteśmy w ogromnym stresie i w ogromnych emocjach, nasz mózg wywala totalnie z przyjmowania bodźców dookoła. My nie widzimy i robimy sobie skrót myślowy.
wtedy automat, schemat, który jest dla nas najczęściej niekorzystny na dłuższą metę. On w pewnym momencie tam wychodzi na jaw po 20 latach pod tytułem to już ci nie służy. I tak już dalej nie powinnaś robić. Nie powinieneś robić. Więc wracamy do momentu, kiedy to się wydarzyło i odpuszczając tą emocję, odkręcając ją stamtąd, tak naprawdę odkręcamy również schemat, który mamy pod to podpisany. Więc tutaj uwalnia nam się całe pole do budowania nowego sposobu życia. Okej, zahaczyłaś o temat, o którym też chciałem właśnie porozmawiać. Co prawda za chwilę, więc zaraz do tego postaram się jeszcze wrócić, ale chciałbym jeszcze trochę pokrążyć wokół tego, co mówiłaś o jednym z twoich, jak można ich nazwać, pacjentów? Nie? Jak ty nazywasz swoich klientów? Kiedyś chciałam nazywać wszystkich diamencikami, Okej. ale się Ale okazało, ktoś nie pasował do tego. ale się okazało się, że jakiś coach z Bożej łaski w internetach nazwał ludzi diamencikami i zaczął do nich mówić cześć moje diamenciki i że to już zostało Okej. tak pejoratywnie zepsute. Więc ja o ile myślę sobie w środku, że spotykam się z następnym diamentem, to albo klienci, albo pacjenci mniej, raczej klienci. Okej, po prostu klienci. No, No tak. to ma sens. No. Też bym chyba to wybrał. Tak myśląc sobie. Pacjent jest od razu skazaniem człowieka na chorobę, Tak. a co do zasady Zgadzam. ja uważam, że my jesteśmy wszyscy równo zdrowi. Tak, no również to podzielam. Więc kontynuując, mówiłaś o tym, że to była dosyć wzruszająca sesja dla twojego klienta i również dla ciebie. Oczywiście, ja I- płaczę na wszystkich sesjach razem z moimi klientami. Okej, o to chciałem zapytać. W sensie, nie wiem, jakie pytanie byś sobie zadała w związku z tym. Wiesz co, ja mam taką przyjaciółkę, kiedyś była moją klientką i ona bardzo pięknie o tym mówi. Ty zawsze naruszasz moje powłoki hydrofobowe. Ja jako osoba, która ma umiejętność i sposób odczuwania, który polega na tym, że ja czuję emocje innych osób dookoła siebie o wiele lepiej, ja zawsze płaczę pierwsza. Ja naprawdę dziękuję za to, że my nie mamy w tej chwili dostępu do normalnej telewizji już od 5 lat, bo ja płakałam na połowie reklam. Potrafiłam się rozpłakać na reklamie. No jest kilka takich, które Okej. jest specjalnie zrobionych w taki sposób, żeby wzruszać. Tak, na przykład te reklamy Allegro, Boże Narodzenie. To chciałem właśnie powiedzieć. Jak chcę się rozpłakać, bo potrzebuję, to spuszczam sobie reklamę Allegro i zawsze ryczę. Ale Czyli na praktycznie wszystkich bajkach Disneya ryczysz, tak? tak, i słuchając piosenek, które są z tych bajek. Okej, nawet tak lekki trigger potrafi to Wiesz spowodować. co, to zależy od Mhm. tego, w którym miejscu jestem, czego potrzebuję. Ja świadomie wybieram ten sposób kontaktu ze swoimi emocjami, bo wiem, że on dla mnie jest po prostu dobry. On mi przynosi ulgę, jest Mhm. dla mnie zdrowy. I w momencie, kiedy jestem w sesji z klientem i we mnie pojawia się wzruszenie, ja je zawsze nazywam na głos, że wzrusza mnie coś, co u kogoś się dzieje, że na przykład do czegoś doszedł, o proszę, nawet w tej chwili. Mówisz, masz. Bo mnie naprawdę wzrusza to, kiedy widzę w człowieku zmianę, jeżeli ona się w nim odbywa. I były też takie sytuacje, w których to było otwierające dla kogoś, kto nie pozwalał sobie na płacz z jakiegoś powodu. I w momencie, kiedy widział go u mnie, bo u mnie już wszystkie tamy puściły i ja ryczałam za tego człowieka, to on daje sobie pozwolenie na to, żeby sobie zapłakać. Okej, czyli to jest też pewna forma takiego, popraw mnie jeśli nie, ale widzę to jako taką pewną formę dawania przykładu i przyzwolenia na odczuwanie emocji drugiej osoby, która
tego niekoniecznie... Może nie użyłabym tego Mhm. słowa, że przykładu, ale dawania przyzwolenia na odczuwanie Mhm. emocji. I to jest jeszcze dla mnie o naprawdę umiejętności współodczuwania, bo czasami emocje są tak głęboko w nas poblokowane i tak głęboko skitrane i tak bardzo nie chcemy, żeby one wyszły, że dopiero jak usiądzie naprzeciwko nas druga osoba jest w stanie poprzez to, że jednak czuje tą emocję. Chociaż ty zrobisz wszystko, żeby jej nie czuć. Ja będę ją czuła. Ja, jeżeli ją wyjmę na wierzch poprzez siebie, to u ciebie ten przepływ też jakoś w tym momencie się uruchomi. Więc to, Okej, przez to rzeczywiście jest kontakt, że jest rzeczywiście mamy te neurony lustrzane, o których mówiłaś i tak dalej, tak? I jesteśmy ludźmi, którzy po prostu są ze sobą w jakiejś tam więzi. Mhm. Okej, już wiem, do czego chciałem wrócić. Musiałem sobie przypomnieć, bo trochę weszliśmy w dygresję. Mówiłaś o traumach, mówiłaś o przeszłości i mówiłaś o tym, że nie chcę użyć słowa muszę albo potrzeba, tylko użyję może słowa no w sumie właśnie tego bym użył, tak? Że trzeba, że powinno się jakby grzebać w tej przyszłości i naprawiać te traumy, przeżywać jeszcze raz to, żeby jakoś to sobie uklepać. Wydaje mi się, ja jestem takim człowiekiem, który gdzieś nie do końca w to wierzy. Nie? W to, że grzebanie w tej przeszłości jest okej. Tak? Słucham o tym wszystkim, słyszę to, że sporo ludzi o tym mówi, że fajnie jest przepracować te traumy, fajnie jest do tego wrócić i tak dalej. Wydaje mi się, że ja mam całkiem nieźle przepracowane swoje, tak? Sam ze sobą. Nie? I nie czuję tego, żeby była potrzeba, w sensie inaczej. Nie to, że nie czuję tego, że byłaby potrzeba, tylko nie do końca jestem przekonany, że to mogłoby, że to jest remedium. Nie? Jasne. O tym chcę powiedzieć, że ja nie miałem jakiegoś łatwego życia, nie? W sensie przynajmniej za dzieciaka. Nie? W rodzinie kiepsko, w sensie rodzina super kochająca, ale ojciec alkoholik i widziałem to, nie? Jakby różne takie rzeczy, ale ja nie czuję, żeby to było na mnie przynajmniej jakoś super wpływające, tak żebym ja musiał to wszystko przepracowywać, bo ja sobie to wszystko poukładałem jak klocki Lego. Nie? I ja czuję, że wracając tam, nawet czasem wracam z ciekawości do swojej przeszłości, to ja widzę, kurde, i szkołę masz całkiem nieźle przepracowaną, chociaż bywało różnie, tak? Czasem to ja byłem tym, który był gnębiony, czasem to ja może byłem tym, który niekoniecznie spoko się zachowuje w stosunku do ludzi, ale czuję, że mam to całkiem nieźle rozwalone, bo wydaje mi się, że robiłem to na bieżąco, że ten dialog wewnętrzny miałem gdzieś tam u siebie od zawsze. Nie wiem, czy pewnie od zawsze, tak? I teraz pytanie, na ile uważasz, że to jest remedium, a na ile czasem może nie ma takiej potrzeby i na ile lepiej wyjść praca do z traumą przodu? jest remedium, lekarstwem, a na ile jest suplementem? O, super, właśnie to pytanie chciałem zadać. Jeden z nauczycieli i takich naukowców zajmujących się traumą w świecie współczesnym mówi o tym, że trauma to reakcja. Jeżeli w twoim życiu występują reakcje, które są reakcjami, których nie chcesz mieć na bodźce, których dostajesz, to najprawdopodobniej pod spodem jest trauma. Jeżeli ty reagujesz na swoje życie w taki sposób, że cokolwiek do ciebie przychodzi, to ty jesteś zgodny z tym,
jaki podejmujesz wybór, co dalej z tym zrobisz i jak to niesiesz, to znaczy, że u ciebie ten schemat jest jakoś poskładany. Więc ja bym nie traktowała pracy z traumą jako suplementu. Okej, dobra. To Ja bym właśnie traktowała go jako remedium na sytuacje, w których rzeczywiście to remedium jest potrzebne. I takimi sytuacjami, które dają wskazówki do tego, że to remedium jest potrzebne, to jest właśnie jeśli twoje zachowania, twoje reakcje, twoje schematy, nawyki są nie w tym miejscu, w którym chcesz, żeby były i cokolwiek byś nie zrobił, to nawyk to wykonywanie czynności nie doprowadza cię do... Praca z nawykami to nie jest praca narzędziowa, to jest praca z emocjami. Prokrastynacja też nie jest problemem narzędziowym, jest problemem emocjonalnym. Więc to są takie rzeczy, o których mówię. Jeżeli są rzeczy, które chcesz zmienić w swoim życiu i ten schemat, nie wychodzisz poza jeden sposób reagowania na bodziec, który dostajesz, to jest sygnał, że pod spodem jest zapisany jakiś program w twoim ciele migdałowatym i w strukturach mózgu, które otaczają ciało migdałowate. Jest program, tak jak w programie komputerze, jak w komputerze, jest software, który mówi ci, że masz się zachowywać w określony sposób. Software można zmienić. I wracamy w tym momencie. I softwarem można zmienić hardware. Akurat jeśli chodzi o człowieka. Softwarem absolutnie zmieniamy hardware. Natomiast tylko trzeba mieć programistę do tego. Nie grzebcie w kodzie sami. Juniora. Najlepiej. To jest pierwszy punkt, w którym praca z traumą jest remedium. Drugi punkt, w którym praca z traumą jest remedium, to jest punkt, w którym masz stale nawracające emocje, obrazy albo fiksujesz się na czymś. W taki sposób, że nie potrafisz tego odpuścić. Wszystkie zachowania kompulsywne na przykład też mogą być wskazaniem na to, że tam pod spodem coś jest. Mało kto o tym mówi, ale 70% przypadków sięgania po papierosy jako nałogu jest również związane z doświadczeniami traumatycznymi. To jest wszystko to jest miejsce na szukanie remedium. Natomiast jako suplement raczej nie. Można dla ćwiczenia, dla wartości poznawczych, natomiast ja jestem zwolenniczką tego, żeby trafiać do ludzi, którzy mogą ci pomóc z czymś takim wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujesz. Chodzenie na terapię dlatego, że jest modna, jest najwyższym stopniem narcyzmu, więc każdy narcyz, który teraz to słyszy, może się na mnie obrazić, proszę uprzejmie, ale chodzenie na terapię tylko dlatego, że jest to fajne, że koledzy chodzą, że ktoś tam był i coś mu pomogło, ale spędzanie tego czasu na wydawaniu pieniędzy i rozmawianiu o czymś, co nie ma celu i nie doprowadza cię z miejsca A do miejsca B. Znaczy, ciekawe jest to, co powiedziałaś. Jestem w stanie sobie siebie wyobrazić, że jeżeli byłbym ustawiony, miałbym mnóstwo kasy i by mi się nudziło, to chodziłbym na terapię. Jestem w stanie w to uwierzyć, że są tacy ludzie, którzy to robią. Ale tak, no może to nie mieć sensu rzeczywiście. Ale nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Na przykład taki proces stały, który jest częścią tego, co ja robię, to są sesje empatii. I sesja empatii to jest takie miejsce, na którym przez godzinę czasu klient ma możliwość skontaktowania się ze wszystkimi swoimi emocjami, które na ten moment są w nim żywe, które na przykład żywe były przez ostatni tydzień, kiedy odbył awanturę z małżonkiem, kłótnie ze wspólnikami i dzieci się pochorowały i ma już po kokardki. To jest godzinka na to, żeby te emocje zaopiekować. I żeby wyjść z gabineciku szczęśliwszym człowiekiem i lżejszym o ten cały bagaż, który w tym plecaczku tam na plecach ten człowiek niesie. I taka praca to jest praca stała. Tutaj rzeczywiście wyobrażam sobie, że samym celem jest to, żeby
uwalniać na bieżąco to, co blokuje. Celem nie jest osiągnięcie celu pod tytułem chcę być jakiś, chcę być jakaś. Tylko po prostu takie spuszczanie. Ale świadomość tego, po co wchodzimy na taką sesję, jest kluczem. Mhm. Okej. Skoro te wszystkie rzeczy, w sensie przekazujesz ludziom takie rzeczy, co oni powinni robić, to znaczy inaczej, rozmawiasz z nimi o ich strategiach, o swoich strategiach, zadajesz im odpowiednie pytania, to powiedz mi, czy te wszystkie rzeczy, o których rozmawiasz z ludźmi, ty później absorbujesz do siebie i tak na dobrą sprawę przez to, że masz, nie wiem, 50 klientów, załóżmy, to czy to efektem ubocznym jest to, że twoja psychika też po prostu sobie rośnie cały czas z klienta na klienta? To jest tak, że to jesteś trochę sumą tego wszystkiego? Jesteśmy sumą ludzi, z którymi się spotykamy i którzy są ważni w naszym życiu. Każdy proces pracy z drugim człowiekiem polega na tym, że zmiana następuje po obu stronach. Ja nie jestem się w stanie odciąć od zmiany w taki sposób, że ja nie przejmę nic od ciebie, kiedy ty przyjdziesz do mnie. Więc tutaj wracamy do tematu superwizji. Na ile rzeczy, które ja przejmuję od ciebie, zmieniają mnie w taki sposób, w jaki ja chcę, żeby mnie zmieniały? W jaki sposób mnie zmieniają tak, że ja nie chcę takiej zmiany? To jest raz i dwa do przepracowania na superwizji. A druga rzecz, my mamy biliony połączeń komórek nerwowych w mózgu, w całym naszym układzie nerwowym. I ja poprzez każde doświadczenie i każdy z nas poprzez każde doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem ten układ połączeń zmienia. To jest nieuniknione. To na tym polega nasze życie w społeczeństwie, że my się stale zmieniamy i stale mamy na siebie wpływ. I teraz wiem, że są badania, które mówią o tym, że pacjenci psychoterapeutyczni, ja to przenoszę bardzo często na proces coachingowy, u pacjentów psychoterapeutycznych efekt, jaki osiągają na końcu, w 30% zależy od tego, co klient robi sam, klient-pacjent. W 30% zależy od tego, co robi coach-terapeuta. A w 40% zależy od tego, jak to się ma do reszty tego, co świat przynosi do tego procesu. Bo proces nie odbywa się tylko w trakcie sesji, ale odbywa się również w życiu. My jesteśmy ciągłością. Pokój i gabinet jest tylko jakąś formą laboratorium, ale my potem to wszystko, co tutaj wypracowujemy, wnosimy w życie. Więc suma zmiany jest o wiele większa niż tylko to, co robię ja jako coach i to, co robi klient. To zawsze jest coś więcej. Bo jesteśmy w pytaniu o tym, czy to mnie zmienia. Oczywiście to mnie zmienia w takim stopniu, w jakim ja zabiorę wpłynie na mnie jakaś część, która jest po tych 30% stopniu klienta. To fajnie, że o to zahaczyłaś, bo chcę przejść płynnie do następnego tematu, ale czy to znaczy, że skoro mamy 30% po stronie ludzi, a po 30%, czyli 60%, a 40% z otoczenia, czy to jest tak, że ty też powinnaś się w pracy z tą osobą naprowadzić ją na to, żeby ona skutecznie wpływała na te 40% swojego otoczenia, żeby ono też pracowało dla niego, tak? To jest też trochę o tym, żeby zmieniać... To trochę zależy... Słuchaj, zmiana w otoczeniu pojawia się w momencie, kiedy pojawia się zmiana w człowieku. I to też jest już przebadane dosyć dobrze. Nie wiem, czy wiesz, ale małżonkowie czy osoby, które żyją ze sobą w jednym gospodarstwie domowym, po okresie 7 lat już najczęściej przejmują część zachowań i schematów myślowych drugiego człowieka. Już po 7 latach. Niezależnie od tego, czy chcą tego, czy nie. Okej. Nawet jak bardzo nie chcą. Nawet jak bardzo nie chcą, znaczy jak bardzo, bardzo, bardzo nie chcą, to mogą się wyprowadzić i wtedy nie chcą. No tak. Ale jeżeli żyjemy ze sobą i jesteśmy ze sobą jako część siebie, to my w ten sposób tylko przez to, że
ktoś jeden zmienia się w związku, ta zmiana jest natychmiast po 7 latach odwzorowana po drugiej stronie. U młodszych osób to przebiega trochę szybciej, bo te nasze mózgi do 25 roku życia tylko się tak rozwijają bardzo szybko, gdzie te zmiany mogą szybciej zachodzić. No ale mówmy się, że w takich latach, w jakich my jesteśmy we dwójkę, no to już te zmiany będą właśnie widoczne po 7 latach. My jesteśmy w stanie i zawsze wpływamy na nasze otoczenie i nasze otoczenie wpływa na nas. I to na tym polega, żeby sobie uświadamiać, jak ta zmiana, jaki my mamy wpływ na te zmiany. Czy to jest tak rzeczywiście, w sensie to jest rzeczywiście potwierdzone mocno badaniami, że po tym 25 roku życia te zmiany zachodzą dużo wolniej? Rozumiem, że to jest stopniowe, tak? To Ale jest w sensie, stopniowe, tak. ale nie da się z tym walczyć? Wiesz co, mózg to woda, tłuszcz i chemia, więc można walczyć chemią. Można walczyć nawodnieniem, przy czym bardzo nie lubię teraz to, że używam słowa walczyć, bo z mózgiem raczej bym nie walczyła jednak. Można wspierać te zmiany. Nawodnieniem, mózg kocha cukier. Mózg jako narząd, który zajmuje 2% ciała, zużywa 20% jego energii, zrobi wszystko, żeby ograniczyć wydatki energetyczne, więc będzie leniwy i nie będzie chciał pracować. W związku z tym można wspierać jego pracę poprzez wspieranie go energetyczne odpowiednio. Tak? Właśnie woda, proste cukry plus jakieś chemie, które mogą wspierać przepływy. Mamy znajomego, który takie chemie produkuje zupełnie legalnie i wiemy, że one działają. Tak, wiemy. Będę z nim rozmawiał o tym. Więc to jest jeden ze sposobów wsparcia. Są też sposoby wsparcia czysto kognitywny, kontakt z naturą na przykład. Będzie bardzo wspierał. Oderwanie się od ekranu. Tak? Czyli taki spacer, tak? Spacer w lesie. Najlepsze ładowanie mózgu, jakie możemy sobie zrobić. Okay. U dzieci, jeśli dobrze pamiętam, u dzieci do 2 czy 3 roku życia, u dzieci do 3 roku życia te same zmiany zajmują około 3 miesięcy. Okej. Czyli jest różnica. No, zresztą musi być, tak? Bo, musi być. No, po prostu musi. Jak mamy 3 lata, to musimy się uczyć bardzo szybko. Albo umrzemy. Albo nie będziemy nauczeni podstawowych rzeczy typu chodzenie, jedzenie i zadbanie o siebie. Okej. Fajnie, chciałbym przejść teraz płynnie do tego, do frameworków. Szymon /framework /iteracja /Darowski. Bo myślę sobie, że skoro masz taki duży przekrój ludzi, myślisz o tym świadomie, o nich, o sobie, o zmianach, to prawdopodobnie jesteś dobrą osobą do tego, żebyś powiedziała, co działa, co nie działa. Chciałbym zacząć od tego, co twoim zdaniem jest taką najprostszą rzeczą, którą moglibyśmy zrobić dzisiaj, jeżeli chodzi o taką zmianę i co przyniosłoby efekty w momencie, w którym próbujemy coś zmienić. Użyłeś 2 sformułowań, których mózgi nienawidzą. Próbować coś zmienić i zmienić. Mózg nie lubi zmian, więc to jest ostatnia rzecz, o której my myślimy, chyba że musimy. Jak skutecznie wdrażać zmiany? Kiedy wszystko tutaj pod czaszką po prostu mówi, nie będzie żadnej zmiany. Podlinkujemy moją ulubioną reklamę. To jest reklama firmy Maersk, pokazywałam ci ją. To jest reklama sprzed 7 czy 8 lat, która pokazuje, w jaki sposób działa mózg w środku. Jak przychodzi do mózgu zmiana, jak mózg w środku reaguje. Więc jeżeli chcesz zmiany w swoim życiu, to pierwszy punkt to jest chcieć. Chcieć. Okej, no załóżmy, że już chcemy. Że ten krok zrobiliśmy. To z głowy.
to masz z głowy. Bo jeżeli chcesz, to możesz. Ja czekałem na bardzo prosty framework. Framework jest taki, że naprawdę musisz najpierw chcieć. Wystarczy naprawdę chcieć. I teraz ja od 20 lat, pozdrawiam moją córkę, prowadzę na niej badania, jak się buduje motywację wewnętrzną w człowieku. Mhm. I zmiana, która przychodzi z zewnątrz, budowana w oparciu o motywację zewnętrzną, jest krótkoterminowa i nieskuteczna. Jeżeli chcesz zmiany w oparciu o to, że ona wynika ze środka, z ciebie, z tego, co jest dla ciebie najważniejsze, dlatego że ty tego naprawdę bardzo potrzebujesz, to ta zmiana naprawdę ma szansę się wydarzyć o wiele bardziej skutecznie niż taka zmiana, którą ktoś ci mówi, tu musisz zmienić. Mhm. Okej, Czyli pierwszy punkt zgadzam się. chcieć, a w jaki sposób dochodzimy do chcieć? Chcieć dochodzimy poprzez why. Dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? Dlaczego naprawdę chcesz uzyskać tą zmianę? Ja mam takie ćwiczenie, które ubóstwiam. Nazywa się Pawie Pióro. Robiłam je zresztą w piątek na warsztatach z tymi młodymi startupowcami. I to jest ćwiczenie, które w 5 pytaniach doprowadza cię do dlaczego. Ale dlaczego naprawdę? Co jest tam najbardziej głęboko w misiu w tobie, w środku, które prosi o tą zmianę? W momencie, kiedy człowiek sobie to uświadamia, świat staje o wiele bardziej otworem i o wiele łatwiej jest zacząć wdrażać strategie, szukać sposobów, podpytywać innych o frameworki, jak to zrobić łatwiej. Najpierw chcieć. Już wtedy to robimy. Dobra, czyli framework wygląda tak, że Sprawdzam, dlaczego zmiana jest dla mnie ważna. Jak docieram, dlaczego jest dla mnie ważna. Nabieram wewnętrznej motywacji i chcę ją zrobić. I ją robię. Okej, czyli najpierw musimy głęboko się dowiedzieć dlaczego. Tak. Tak? Jest to niezbędne? Może. Kolejne narzędzie, którym się dzielę, które niosę w świat i które ubóstwiam, piramida poziomów neurologicznych Dielca. Ta piramida zawiera kilka poziomów, które są od środowiska, zachowania, umiejętności, przekonań, wartości, po misję i tożsamość. I teraz, jeżeli chcesz dokonać zmiany na poziomie chcę biegać, no to chcę biegać na poziomie środowiska, to będzie zmiana polegająca na tym, że pójdziesz do sklepu, nakupujesz sobie nowych Adidasów, ciuchów, zegarek odpowiedni do biegania. Na poziomie zachowań to będzie zmiana, która będzie polegała na tym, że będziesz nastawiać zegarek i codziennie rano będziesz o 7:30 zakładać te nowe swoje kupione w Decathlonie spodenki i wybiegać. I wchodzić do windy i wracać. Na poziomie umiejętności to będzie to, czy ty umiesz biegać. Na poziomie przekonań to będzie, co jest takim schematem, który wpływa na to, że biegam dalej, dłużej, że w ogóle. Jakie mam przekonania dotyczące biegania? Niektórzy mają przekonania, że jak się biega, to się chudnie. Podobno to nie jest prawdziwe przekonanie. Tutaj specjaliści mogą się wypowiedzieć. Ale jeżeli ktoś ma takie przekonanie i je sobie zbuduje i na tym przekonaniu będzie biegał, to tak długo jak nie zweryfikuje, czy to przekonanie jest prawdziwe, to prawdopodobnie będzie biegał. Poniżej przekonań są wartości i wartości mówią o tym, dlaczego to jest dla mnie ważne, żeby biegać. Ważne jest dla mnie, bo chcę zachować zdrowy tryb życia. Ważne jest dla mnie, bo chcę być dłużej fajnym, zdrowym tatą dla swoich dzieci. A niżej niż wartość jest tożsamość. I tożsamość mówi o tym, jestem biegaczem. Okej, jak budować dobrze, skutecznie tożsamość? Grzebiąc. Ona jest głęboko. Mam swoją własną teorię, popartą badaniami, również na moim dziecku. Dlaczego w pokojach dziecięcych zawsze jest bałagan?
według naszych standardów dorosłych. Dlatego, że dzieci poprzez otaczanie się tym pierdyliardem tych zabawek, tego wszystkiego, znoszeniem kamyczków, patyczków, piórek, one budują swoją tożsamość. My do któregoś momentu w życiu podgarniamy wszystko, bo nie wiemy, co nam będzie potrzebne. Dopiero Mam wrażenie, że u mnie się to nie skończyło wcale. Słuchaj, możemy o tym porozmawiać poza nagraniem. Ale jest taki moment, w którym masz nazbieraną tą kubkę tożsamościową i zaczynasz sprawdzać, co jest dla mnie ważne z tego. Co chcę nieść dalej. Co jest tylko balastem. Drugi framework, który jest kluczowy dla zmiany, to jest refleksja. Nie ma refleksji, nie ma zmiany. To może być autorefleksja albo refleksja poparta pracą z drugim człowiekiem. Ale refleksja jest podstawowym narzędziem zmiany. Refleksja jest podstawowym narzędziem pracy menadżera, rozwoju rodzica, wychowania dzieci. Bez refleksji się nie da. Więc jak mnie pytasz o frameworki, to te dwa na pewno. Czy chciałbym, żebyś spróbowała sobie przypomnieć jakiś taki właśnie, nie wiem, framework, jakąś twoją radę dla kogoś, coś, co rzeczywiście wiesz, że trzeba stosować, że to działa, że się robi i tak na dobrą sprawę, że sama u siebie tego może nie robisz. Powiem ci, o co mi chodzi, bo ostatnio rozmawiałem ze znajomym, z którym rozmawiałem rok wcześniej i zbudował w tym czasie niezłą firmę, bo zaczynał wtedy, nie wiem, miał 3 osoby, jak z nim rozmawiałem rok wcześniej, później miał po kolejnym roku z 25 osób i zapytałem się go, kurczę, stary, jak to zrobiłeś, nie? Mówi, jak to? Przecież rozmawialiśmy rok temu, powiedziałeś mi, co mam zrobić, zrobiłem to i jakby no tak, nie? Więc nie wiem, o co pytasz. Pewno mi się zrobiło trochę głupio, zastanawiałem się, czy wtedy przyszła mi taka myśl, czy ty jesteś Frodem? Mówisz o czymś, czego sam nie robisz, ale podrążyłem z nim ten temat, bo jestem dosyć dociekliwy i tak, no i unaocznił mi rzeczywiście te rzeczy, które wiedziałem, że działają, tak, ale on to pokazał w praktyce. Nie? Chodzi mi o takie rzeczy, których nie do końca stosujesz u siebie, mówisz ludziom, żeby to robili, a później jesteś zdziwiona, że one działają. Chociaż wiesz, że działają. Tak? Szymon, bardzo ci dziękuję za to pytanie. Bardzo. Jeden framework, który działa na wszystko, którego sama nieczęsto stosuję u siebie. Znaczy, o którym czasem sama w stosunku do siebie zapominam. Odchrząknę, bo to jest ważne, co teraz powiem. Oddychanie. To jest podstawowy framework, na którym uważam, że w momencie, kiedy my byśmy w ogóle zwracali uwagę na to, czy oddychamy, jak oddychamy, teraz przestałam oddychać, to dostajemy dostęp do najwyższego poziomu sprawczości nad sobą. Dla mnie absolutnie fascynujące jest to, w jaki sposób oddech pokazuje nam, jak my funkcjonujemy jako ludzie i w drugą stronę, jak my pracując z oddechem jesteśmy w stanie siebie zamodulować. Ja uknąłem kiedyś taki termin, że oddech jest najlepszą szczepionką na stres. Bo jest pewna technika oddechowa, która jest po prostu do zastosowania w 16 sekund i jest odpowiedzią na to, jak wyjść z poczucia bycia w stresie i w rozbiciu i w dygocie mapeta do miejsca, w którym jesteś spokojniejszy. Przebadana, sprawdzona, Navy Seals z tego korzystają. Więc to nie jest jakoś tam takie tylko mój wymysł, tak? To jest dla mnie oddech to jest framework, który zawsze kotwiczy nas w tu i teraz. To jest nie wybieganie zmartwieniami w przyszłość,
To jest nie wybieganie w to Jezu, 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 jeszcze tego nie mam tego. To nie jest cofanie się do tyłu i rozpamiętywanie. Wtedy mi się nie udało, wtedy byłem taki, wtedy jak ja byłem głupi, że to tak, jaka ja byłam idiotka, że tak. To jest framework, który dla mnie działa zawsze na wszystko. I to jest najtrudniejszy framework, jaki uczę ludzi i najtrudniejszy, którego sama się próbuję nauczyć. Mhm. Tak, podobno można się tego uczyć bardzo długo. Zresztą jest Polak, tak, który praktycznie całe życie poświęcił nauce oddychania. Będę chciał z nim też porozmawiać o tym, bo to co mówisz, też trochę ze mną rezonuje. Nigdy w ogóle w to nie wnikałem, ale to bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ten oddech, bo podobno może dużo. Oddech może bardzo dużo. Dla mnie oddech jest źródłem informacji o tym, kto siedzi naprzeciwko mnie, w jaki sposób przepływają w nim emocje i uczucia. Osoby, które są zestresowane, oddychają płytko. Osoby, które są w formie walcz lub uciekaj, znaczy w wersji systemu nerwowego walcz lub uciekaj, też mają bardzo płytki oddech. Osoby, które są uspokojone, oddychają swobodnie z brzucha. Używają do tego wszystkich przepon, które mamy. Podobno faceci dużo częściej korzystają z przepony i lepiej niż kobiety. Tak? Dlatego ja jestem trochę wyjątkiem, bo ja o wiele lepiej oddycham przeponowo niż płucnie. Ja się z kolei uczę oddychać płucami. To jest dla mnie trudność. Więc różnie ludzi mają. I to jest naprawdę paradoksalne, ale wiele technik, które na przykład uczy, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach, jak sobie radzić z problemami w życiu. Uczy o tym, że jest między bodźcem a reakcją jest miejsce na wybór. Tylko my sobie najczęściej tego miejsca nie dajemy, bo robimy wszystko na jednym wdechu. W momencie, kiedy przychodzi do ciebie bodziec i coś cię naprawdę solidnie jebnie, weź jeden wdech i podepnij sobie pod niego framework pod tytułem to jest miejsce wyboru. I to nawet nie chodzi o to, że ty w tym momencie ten wybór podejmiesz, bo czasami możesz i musisz, a czasami możesz sobie dać więcej czasu, ale samo uświadomienie sobie, że jeżeli przychodzi bodziec i masz miejsce na wybór, to nie reagujesz od razu. To jest prosty framework, który mówi nam, w jaki sposób możemy się zmieniać. Okej, czyli świadoma reakcja, a nie automatyczna. Automaty służą naszemu przetrwaniu przez jakiś czas. Czasem przestają. Więc im bardziej mamy uświadomione nasze automaty i korzystamy z nich świadomie, albo świadomie decydujemy tym, że przestajemy z nich korzystać, tutaj wracamy znowu do wątku traumy, to jesteśmy w stanie pójść dalej. I wtedy jesteśmy w stanie kombinować i wtedy robimy to świadomie. Tak, I wtedy świadomość jest kluczem. Jeżeli chcesz mieć dostęp do swojej świadomości, to w momencie, kiedy coś cię wybija z miejsca, w którym jesteś, daj sobie miejsce na wybór. Zakotwicz sobie to na oddechu, będziesz wolnym człowiekiem. To chwilę zajmuje, żeby się tego nauczyć. Tak, no tak zakładam. No, ale pewnie warto. Ale naprawdę warto. Tak poważnie się zrobiło. Tak. Ja tutaj mówiłam, że tak błaznować będę. Wyłaź, błaźnie, wyłaź. Rozmowa czasem zmusza do tego, żeby w sensie zastanawianie się nad czymś wprowadza nastrój zadumy, moim zdaniem czas. Czy ja mogę przez to rozumieć, że w tobie też w jakiś sposób wylądował ten tekst o oddechu i o... Tak. Znaczy jest to bardzo interesujący temat dla mnie,
totalnie jeszcze nawet nie zacząłem go w żaden sposób analizować. Mam zapisaną na liście książkę, którą chcę przeczytać w tym zakresie. Myślę o tym, ale jeszcze jest to kilka poziomów dalej, ale tak, jak najbardziej jest to interesujący temat, no dlatego fajnie, że to akurat wyszło, bo nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Ta technika antystresowa, o której mówię, nazywa się box breathing. Polega na tym, że licząc do 4 w umyśle, robisz wdech, licząc do 4 w umyśle pozostajesz w bezdechu, licząc do 4 w umyśle robisz wydech, licząc do 4 w umyśle pozostajesz na kolejnym bezdechu. Czyli 4, 4, 4, 4. To jest naprawdę skuteczna technika pracy w taki sposób, żeby zniwelować reakcje stresowe. Bardzo gorąco polecam uczenie tego dzieci. Okej. I to jest super, bo mi brakuje takich frameworków właśnie dla dzieciaków, żeby uczyły się radzenia sobie ze stresem. Na razie kroczę jak we mgle, ale kilka rzeczy rzeczywiście tam opracowaliśmy sobie na eksperymentach. Ale fajnie, skoro mówisz, że to walczy ze stresem, czy to ma cokolwiek wspólnego z medytacją? Skoro Wiesz mówisz co, o oddechu, myślenie świadome o oddechu. Oczywiście, że jedną z praktyk medytacyjnych jest koncentrowanie uwagi na oddechu. Tak? I to można łączyć w ten sposób. Natomiast tutaj bardziej chodzi o świadome zarządzanie czymś, co się nazywa nerw błędny. To jest najdłuższy nerw twarzowy naszego ciała, który zaczyna się na wysokości policzków uszu, a kończy się w przeponie. On przechodzi przez wszystkie organy i to jest nerw, którego informacje w większości przebiegają z dołu do góry, czyli z ciała do mózgu. Nie z mózgu do ciała. Nie mózg mówi ciału, jak ma się ciało zachowywać, tylko ciało mówi mózgowi, co czuje i co się u niego dzieje, żeby mózg mógł jakoś to zinterpretować. I teraz oddychając w ten sposób, uruchamiając płuca, klatkę piersiową, przeponę, świadomie wprowadzając w ten rytm, my masujemy nasz nerw błędny i wymuszamy na nim spokojniejszą pracę, bo w momencie, kiedy on jest w stresie, to on przechodzi w stan. Czyli to jest takie. Jeden z 3 aktywacji, tak? To jest praktyka, która bardziej wpływa na naszą fizjologię od strony czysto technicznej i narzędziowej, tak, jeśli mówimy o ciele. Narzędziowo wpływa na ciało. I to jest mechaniczna zmiana, która wywołuje zmianę w psychice. Mentalną, tak. Super, bardzo mi się to podoba. Bardzo gorąco w ogóle polecam wszystkim, którzy chcieliby trochę więcej od siebie, jeśli chodzi właśnie o zarządzanie stresem, nad tym, żeby pokminili sobie, poczytali, pooglądali rzeczy, które mówią o nerwie błędnym. Jest genialna książka na temat tonizowania i aktywacji nerwu błędnego. Książka ma 60 stron, kosztuje 13 zł i ma 50 ćwiczeń. Piękne. Podlinkujemy na pewno. Podlinkujemy na pewno. To, co robi Wim Hof, to jest nic innego jak praktyki, które mówią właśnie o tonizowaniu nerwu błędnego, więc jeżeli ktoś praktykuje Wima Hofa i jego praktyki, to też jest taki kawałek, który właśnie zahacza o nerw błędny. To jest człowiek Iceman. lodu, tak? Iceman, tak, człowiek lodu. To bardzo ciekawa postać ogólnie. Tak, można by ubóstwiam jego konto rozmawiać. na Instagramie, on tam robi przekozackie rzeczy. Tak, no zgadzam się z tym. Dobra, Asiu, już widzę, że nie zdążymy porozmawiać o wszystkim, o czym chciałem porozmawiać, no ale zahaczyliśmy temat, więc skoro go zahaczyliśmy, to wydaje mi się, że będziemy go kontynuować kiedyś z czasem. Do tego momentu powiedz mi, gdzie ludzie mogą cię znaleźć? Jak nawiązać z tobą kontakt i jak nawiązać z tobą pracę? No bo zakładam, że niektórzy będą chcieli pogłębić te tematy. No, zainteresowani powinni odezwać się do ciebie jak? siłasłuchania.pl, lewandowska.coach.
To są 2 moje strony internetowe, na których występuję w świecie internetowym. To jest złe słowo. W meta świecie. Meta, już niedługo. Moja meta to siłasłuchania.pl i lewandowska.coach. Można oczywiście znaleźć mój numer telefonu na każdej z tych stron. Można znaleźć go na Facebooku. Mam też konto na Instagramie, chociaż ono służy tylko do publikacji podcastów. Mam też podcast, którego można sobie posłuchać, żeby pogłębić niektóre treści, o których tutaj powiedziałam. Można również znaleźć mnie na LinkedInie pod imieniem i nazwiskiem. I kto najmocniej jest w stanie skorzystać z kontaktu z tobą? Moim idealnym klientem jest ktoś, kto chodzi po świecie w wersji chciałabym, a boję się. Okej. Myślę, że sporo jest takich ludzi. To jest niestety na poziomie nieuświadomionym u większości z nich, że chcą zmiany, tylko nie wiedzą, jak się za nią zabrać. Okej. To bardziej pytanie o te świadome czynniki, bo Tak, można ze mną pracować coachingowo, można ze mną, czyli nad zmianą w określonym celu, można ze mną również pracować mentoringowo, czyli jeżeli ta zmiana ma dotyczyć określonego celu związanego z jakimś tematem biznesowym. No bo pracując kilkanaście lat w biznesie również nazbierałam tam doświadczeń i pracuję zarówno z osobami indywidualnymi, pracuję również z przedsiębiorcami, z funderami. Zresztą tam się poznaliśmy. Ale dodatkowo też pracuję z organizacjami i uczę zespoły i to jest mój ten kawałek trenerski, o którym dzisiaj właściwie w ogóle nie wspominaliśmy. Ja pracuję z organizacjami nad poprawą komunikacji w nich, nad wdrożeniem czegoś, co sobie modelowo nazwałam constant feedback. To jest takiego stałego sposobu udzielania informacji zwrotnej ludziom, którzy są dookoła ciebie na temat tego, jak lepiej się dogadywać w zespole. O tych wszystkich rzeczach będziemy na pewno jeszcze rozmawiać, tak czuję. Jest jeden temat, którego nie zdążyłem ruszyć, ale chyba nie będę go zaczynał, bo wydaje mi się, że kolejna godzina pyknie. Tak. Więc na tym skończymy. Asiu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. To jest zdecydowanie mój ulubiony odcinek podcastu. Ze mną. Który jest na razie jedyny. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Też mam taką nadzieję. I naprawdę mega dużo rzeczy poruszyło się w mojej głowie, które zresztą wydaje mi się, że przy montażu będę jeszcze raz przerabiał. Więc dziękuję ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, że jestem tym numerem 1. Wiem, że pierwszy odcinek to jest ten, do którego się najrzadziej sięga, ale dziękuję, że zobaczymy, wiesz? Że ja byłam numerem 1 u ciebie do tego przedsięwzięcia i że przetestowałeś na mnie wszystkie rzeczy, które miały ci wyjść. To się dowiesz, czy ci wyszły, czy nie. No tak, no, mam nadzieję. Dobra, to tyle. Dziękuję. Dzięki.